I myślę, że każdy z nas miał jakąś ciekawą sytuację, gdzie coś mówiliśmy albo jakkolwiek inaczej się komunikowaliśmy i dochodziło do jakiegoś nieporozumienia, albo do jakiejś śmiesznej, albo smutnej sytuacji przez to. I jedna z podstawowych rzeczy, których się nauczyłem na jakichś szkoleniach, na których sam uczestniczyłem i które bardzo lubię powtarzać, to takie stwierdzenie, że to, co chcemy powiedzieć, to, co właściwie mówimy i to, co słyszy osoba, do której to mówimy, to są 3 różne rzeczy. To są wszystkie te 3 rzeczy będą jakoś tam wyglądać inaczej niż było założenie. Więc pamiętajmy o tym. To jest nasza agenda na dzisiaj. Pierwsze części związane z podstawami komunikacji i komunikacją w biznesie przeważnie będzie prowadził Oleg. Dalej będziemy na zmianę trochę mówić o werbalnej, niewerbalnej, pisemnej, wizualnej komunikacji. I na końcu asertywność to będę w większości prowadził ja. Dobrze, to pewnie zacznijmy. Oleg. Okej, dziękuję. Właśnie komunikacja i podstawy, tak? Większość pracy, większość procesów, które my mamy w korporacji, to jest związane z komunikacją, tak? Teraz mamy faktycznie programy, systemy i one zbierają bardzo wiele różnych operacji i od nas i właśnie większość pracy, które my teraz mamy, to jest mówienie, kontakt, współpraca z innymi ludźmi. Powiedzmy tak, że nawet przy tym trybie zdolnym, który my mamy teraz bardzo często, tak, że pracujemy z domu, ta komunikacja jest teraz bardzo krytyczna i bardzo potrzebna, tak? Chcę od siebie powiedzieć, że na przykład pierwsze swoje kroki, kiedy robiłem w korporacji, to zobaczyłem, że komunikacja w korpo ukraińskich jest co inna od korporacji na przykład zachodnich, tak? Tutaj mamy bardzo wiele różnych, takie powiedzmy, podstaw, na przykład związane z tym ogólnie, że mamy bardzo wiele kultur, które pracuje na przykład w UBS-ie, pracuje nawet w naszym polskim biurze, tak? I dlatego, żeby komunikować i współpracować wspólnie no, na dobrym poziomie, musimy właśnie pracować nad tą komunikacją, tak? Także idziemy dalej. Tak, no właśnie taka podstawa, co takie komunikacja. Komunikacja pochodzi od latyny, w której znaczy, że oddawać i przynosić informacje dla kogoś, dzielić się czymś wspólnym z innymi osobami, tak? Jak już w lekcji ja mówiłem, że komunikacja jest bardzo ważna, ponieważ to jest informacja z jednego miejsca, osoby, grupy do klientów, vendorów, naszych współpracowników i tak dalej, tak? Faktycznie komunikacja obejmuje każdy proces, który robimy w korporacji, ona obejmuje każdego nadawcę, wiadomość i odbiorcy i zależy od jak wy formujecie te komunikacje, no to efektywność od nadawcy do odbiorcy będzie też wpływać. I będziemy mówić o różnych czynnikach, jak zrobić tę komunikację od nadawcy do odbiorcy maksymalnie pozytywną, maksymalnie efektywną. Jakie mamy cele? Tak, no oczywiście to informować ludzi o celach, które my mamy, zadaniach i informacje, które otrzymaliśmy, tak? Wyrażać uczucie, tak? To nie tylko o pisaniu mailach, to też o interakcji face to face, komunikacja w zespołach, spotkania i tak dalej. Dalej mamy wpływać, robimy bardzo różne rzeczy podczas swojej pracy i oczywiście mamy wpływ na procesy, które robimy w korporacji, tak? I ta komunikacja, ona bardzo często jest tą postawą, jak zadania, które my mamy, jak one będą pracować, tak? I spotyka się z oczekiwania społecznymi, my jesteśmy osobami socjalnymi, tak? I społeczeństwo oczekuje, że będziemy komunikować, że będziemy no, interferować z nimi, mówić coś i tak dalej, tak? Także
Następny slajd. Mhm. Tak. I tu będzie taka statystyka, ponieważ wygląda, dlaczego my mamy takie okremy trening na całą komunikację, tak? I chcemy powiedzieć, że bazując na analizie, bazując na to, co my widzimy w korporacji z OXIM, komunikacja jest bardzo krytyczna, tak? Na przykład zobaczyliśmy takie różne statystyczne dane, które prowadzili różne audytory, treningi, coachi z różnych korporacji, tak? I pierwszym takim momentem, że słaba komunikacja jest taką główną przyczyną, dlatego że projekt może być nierealizowany w poprawnym terminie, powiedzmy tak, tak? Ponieważ niepoprawnie zadane cele, niepoprawnie zadane odbiorcy i odpowiednio ten projekt może być dużo tak proterminowany, tak? Bardzo wiele pracowników twierdzi, że komunikacja wewnętrzna, która jest w biznesie, jest właśnie przyczyną tego, że projekt będzie nieudany, tak? Że będzie porażka z tym projektem. Jeszcze nazad, sorry. Aha, dzięki. Właśnie bardzo wiele ludzi także mówi, że komunikacja chociażby raz w miesiącu mają jakiś kryzys z klientami, z pracodawcą, swoim kierownikiem, tak, w pracy i mamy dramatyczny mały procent ludzi, którzy uważają, że mają porządnych menedżerów w swojej korporacji, tak? Z punktu widzenia komunikacji przynajmniej. Tak, z punktu widzenia komunikacji, tak. Z swojej strony chcę powiedzieć, że pracowałem bardzo na różnych projektach z na przykład Indią, tak, na poprzedniej pracy i powiem tak, że komunikacja była zawsze takim momentem, że projekt, który musiał być wykonany za jeden dzień, dla czegoś był zawsze wykonany za 3 dni, tak? I to było tak zawsze, że na przykład coś piszemy, coś pytamy, a faktycznie India nie odpowiada, nie mamy niejakiego feedbacku i potem na przykład projekt może być zrobiony tylko tam za 3 dni na przykład, tak? I to jest taki moment, że będziecie, ja myślę, że pracować 100% z jakimiś innymi zespołami, będziecie mieć projekty, tak? I bardzo często to będzie tak, że otrzymujecie jakąś informację, ale ta informacja nie zawsze jest kompletna, nie zawsze jest dla was zrozumiała, no przynajmniej tam w różnych sytuacjach, tak? I z tej informacji musicie zrobić jakiś projekt. I to czasem bardzo ciężko, w mojej opinii. Tak, tutaj była taka no, też statystyka, te poprzednie to było związane jak pracownik i zespół, a tutaj jak pracownik i firma, tak? Mhm. Widzimy bardzo wielki procent tych pracowników, który nie rozumie strategii firmy, tak? Po co pracuje firma, dla kogo pracuje, jak ona działa i to jest właśnie taka komunikacja między na przykład bankiem i pracownikiem, tak? Potem mamy po prostu dramatyczny procent pracowników, którzy uważają, że nowości w firmie ich omijają, tak? To też pytanie do pracodawcy, ale mamy taką dramatyczną statystykę, że na przykład są projekty, są jakieś inicjatywy w korporacji, na przykład tam finansowanie języków, finansowanie uczenia, tak? Ale na przykład nikt nie mówi o tym, że hejka, mamy finansowanie języka polskiego, tak? A on jest i po prostu kiedyś ty uznajesz, że mamy finansowanie języka polskiego, tak? I potem to będzie tak wrażenie, że te nowości omijają ciebie, tak? I bardzo wysoki procent o tym mówi. Dalej mówimy o komunikacji. 62% otrzymuje maile i myślę, że te maile nie są ważne. I to jest naprawdę tak, ponieważ każdy dzień otrzymuję tam nowości o różnych produktach, nowości o różnych rynkach i powiem tak, że no, na przykład nie jest, no, te produkty nie będą, powiem tak, aplikowane do Polski bardzo, bardzo długi czas. I nie zawsze rozumiem, dlaczego stoi na przykład w tych mailach. I przez to na przykład, że tam jeden raz otrzymujesz od tej osoby, drugi raz nieważny mail, no to po prostu trzeci raz będziesz ignorować, tak? I mamy, że większość pracowników, 60% często ignoruje e-maile w pracy, ignoruje na przykład call, spotkania i to
mówisz, że na przykład komunikacja od tej osoby albo od pracodawcy, który inicjuje te maile, nie zawsze są efektywne, ponieważ będziemy mówić dlaczego w tej sytuacji, tak? Ale tak przykład z mojej strony to, że na przykład czasem ktoś stawi albo pisze maila, tak? I po prostu do tego maila dotarczy tam, nie wiem, 300 osób, tak? I ty czasem tak otwierasz ten mail i widzisz, że come on, 300 osób, dlaczego ja jestem na tym mailie, tak? Na przykład. I potem kolejny raz będziesz ignorować na przykład. Tak, także. Okej, wtedy myślę, że możemy. Właśnie 8 podstawowych elementów komunikacji, o którym będziemy mówić. Tutaj jest taki właśnie wokół których będziemy po prostu budować następne tipsy, następne kroki i mówić o tam jakieś, jako budować efektywną komunikację, tak? Źródło to jest pierwszy element i źródło to jesteście wy, tak? Ponieważ od was idzie ta komunikacja, wy będziecie transmitować tą informację do kogoś, tak? I na przykład od was będzie zależeć czy ten mail będzie napisany poprawnie, czy te spotkania będzie ciekawe, czy tam ludzie, z którymi w korporacji będziecie mieć jakieś komunikacje, czy one odczują od was ten pozytywny vibe, tak? Właśnie dalej mamy wiadomość i wiadomość to jest właśnie ta sama treść, tak? To jest mail, który wy piszecie, tak? To jest po prostu prezentacja, to jest, nie wiem, tam spotkanie, co wy chcecie, żeby inni ludzie widzieli, tak? I tutaj powiem tak, że wiadomość bardzo często nie jest zbudowana poprawnie, będziemy o tym mówić, tak? Ale trzeba rozumieć, że w korporacji bardzo liczy się, kiedy ta wiadomość jest poprawnie zbudowana, ona jest kompletna, ponieważ czasem mamy takie, że mail może być napisany, nie wiem, na całych 3 strony, powiedzmy tak, a po prostu trzeba dzwonić do tej osoby i pytać, o co chodzi w ogóle w tym mailu, tak? Albo poproszę... Bardzo często, bardzo często. Tak. I to tak właśnie bardzo ciekawe, na przykład nawet miałem sytuację z Brytyjczykiem, tak, i z Amerykaninem, ponieważ czasem człowiek zużywa taki, powiedzmy, difficult, trudny język, tak, ponieważ to jest profesor na przykład, tak, on był profesorem i no on musi napisać, inny styl nie podchodzi dla profesora, tak? I czasem ty czytasz ten mail i rozumiesz, że ty nic nie rozumiesz, tak? I trzeba dzwonić i pytać, tak? Co to znaczy? Ponieważ takie słówka nie zużywane w ogóle w języku angielskim, tak? Ponieważ Google Translator mówi, że to słowo jest na dole po zużywaniu na przykład w języku angielskim. I nie wiem dlaczego, ale takie sytuacje bardzo często mamy, że wiadomość napisano na całą stronę, ale trzeba robić na przykład spotkania, żeby zrozumieć o co chodziło tej osobie, która pisała, tak? Tak, tutaj będziemy mówić o kanale, tak, po prostu, jakie kanały są, tak? Są różne, na przykład jak e-mail, są Skype, są Viber, tam różne, zależy od korporacji, tak? I czasem lepiej i szybciej napisać na przykład na Viber, czym na przykład pisać maila, tak? Ponieważ jak już mówiliśmy, tak, mailów może być 100, tak? I nie zawsze ta osoba po prostu zobaczy, że coś było od was, tak? Że pierwsze to trzeba napisać maila, tak? Dać tej osobie czas, aż potem pisać na przykład na Skype albo Teams, żeby ta osoba po prostu zobaczyła, może coś tam jakiś moment przemyśliła, tak? I potem, kiedy tam na przykład będzie mieć jakieś zdania, to można do niej pisać na przykład na Viber, Skype, tam nie wiem, na inne grupy czatowe, które macie, tak? Tu warto dodać 2 aspekty. Pierwszy, żeby nie nadużywać tych kanałów, powiedzmy, że indywidualnych, jak tam WhatsApp czy cokolwiek, bo po prostu w pewnym momencie osoba
ciebie zablokuje, jeśli ciągle będziesz jej tam coś pisać i rozpraszać. I wystarczy, że czasem, tak jak mówisz, wysłać maila i poczekać, bo jest duża szansa, że ta osoba gdzieś go zakolejkuje i przeczyta. A drugie to na pewno słyszeliście, jak nie słyszeliście, to uwierzcie mi, że było sporo różnych wydarzeń, skandałów związanych z tym, że jakieś bardzo takie informacje, które nie można było rozpowszechniać poza podstawowymi kanałami komunikacji, czyli związanymi z jakimiś tam transakcjami i tak dalej. Nie mówię konkretnie o jakimś banku, ale ogólnie o każdej firmie były przesyłane przez kanały prywatne, żeby właśnie przyspieszyć, a potem dochodziło do tego, że te informacje trafiały nie we właściwe ręce i firmy miały spore problemy z tym związane, więc też pamiętajcie o takich podstawowych aspektach, czy taką informację wolno puszczać w jakimkolwiek komunikatorze, jak bardzo by nie był zabezpieczony. Informacja zwrotna jest bardzo ważny moment. Kiedy piszecie coś, musicie rozumieć, że wasza publika to ogarnia, to rozumie, ponieważ można napisać maila na 2 strony i kiedy ty nie widzisz, że jest jakiś feedback, nikt nie odpisał do ciebie, nikt nie zapytał ciebie, to znaczy, że na pewno nikt nie zrozumiał, co ty chciał zrobić podczas pisania tego maila, tak? I tutaj jest takie, czasem trzeba zapytać swoich kolegów, czy jasne jest, czy jest w porządku dla nich, tak? Ten mail. I tu dochodzimy do odbiorcy. Tu zawsze trzeba pamiętać, kto jest waszym odbiorcą. Jak już mówiliśmy, są różne teamy, są różne kultury i po prostu trzeba, myślę, że z czasem to będziecie odczuwać, tak? Ale bazując na informacji, ile ma mailów, to myślę, że nie wszyscy też rozumieją, że trzeba bardzo pilnie pracować nad tym, kto będzie pracować nad waszym mailem, tak? I właśnie myślę, że wniosek to jest bardzo strategiczny tutaj. To jest o tym, co robi te wszystkie 7 poprzednich elementów komunikacji, co wy na przykład swoim mailem zrobili dla firmy, korporacji, tak, w tym pytaniu, kiedy odesłali ten mail. Na przykład Oleksij odesłał mail o komunikacji, że mamy takie treningi, tak, i odpowiednie, że rezultat, że będzie organizowano na przykład trening, tak? I to jest taki generalny, bardzo strategiczny moment, ale trzeba pamiętać, że ta informacja, którą robicie, to ona musi być sensowna, powiem tak, w tym sensie. Dodam, że mój obecny przełożony, on ma kilkadziesiąt lat doświadczenia, z których chyba z 20 w tym banku. Nadal mi mówi, że jak pisze maila i chce, żeby odbiorca zwrócił na niego uwagę i przeczytał, to on spędza czas, zastanawia się nad tym, jak ten mail ma wyglądać, czyli wszystko, co Oleg powiedział, czyli on bierze pod uwagę kontekst, bierze pod uwagę specyfikę odbiorcy, na przykład z którego kraju pochodzi, w jakich godzinach pracuje, bo to też jest ważne, że ktoś pracuje w Indii, on pracuje w Stanach, to jest duża różnica czasu między nimi. On nie chce, żeby na przykład ten mail był przeczytany tam na koniec dnia, tylko na początek dnia, żeby osoba mogła tam jakoś na niego zareagować, albo banalnie nie zapomnieć przed tym, jak zacznie się następny dzień i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie rzeczy, mimo to, że on jest, a może właśnie dlatego, że ma tyle lat doświadczenia, te rzeczy nie przechodzą tak automatycznie, bezmyślnie. To trzeba naprawdę, jeśli to jest ważny message, to trzeba usiąść, pomyśleć, co my chcemy przekazać, w jaki sposób wolimy, czy zadzwonimy, czy napiszemy maila, czy to będzie czat w Teamsach, co dokładnie, w jaki sposób najlepiej puścić tą wiadomość, jeśli faktycznie chcemy jakiś odpowiedni efekt wywrzeć. To idziemy dalej. Tak, że skuteczne techniki komunikacji biznesowej, tak? Właśnie ten slajd i te następne techniki to będą przedłużeniem tej
właśnie informacji, które już mieliśmy, tak? Właśnie dostosuj przekaz do odbiorcy. Właśnie to, co Oleksii zrobił, bardzo fajne intro, że na przykład swojego menedżera, tak? I tutaj jest ważny moment, że no, po prostu na przykład kiedy coś robisz, to nie tylko chodzi o mailach, także o komunikacji, także o różnych spotkaniach. Mam taką statystykę, że większość ludzi po prostu nie zadają sobie pytania, kto będzie na tym spotkaniu, tak? Kto będzie tym odbiorcą informacji, tak? I statystycznie mówią, że kiedy czasem ty pospędzasz na przykład czas na jakieś dodatkowe, kto będzie, no to twoja prezentacja, twój mail, on będzie wyglądać totalnie inaczej na przykład, tak? W tym sensie, że ty będziesz pisać na przykład mail albo gotować prezentację pod tą osobę, do której chcesz dotarć. Tutaj następny moment to jest poproś członków zespołu o opinię. To bardzo taki, który my mamy w moim teamu, po prostu dlaczego my piszemy maile do innego kraju, powiem tak, nie tylko India, ale do innego kraju i tam są pracownicy z różnych zespołów, są z różnych kultur i czasem mamy taki, że do jednego teamu w tej samej branży mamy jedną komunikację, a do innych osób totalnie inaczej wygląda ona, tak? Dlaczego? Ponieważ mamy ustawione jakieś, nie wiem, tam komunikacje, tak? I na przykład bardzo często tak, piszę maila i przed wysyłaniem tego maila mogę zadzwonić do swoich kolegów z zespołu i powiedzieć, słuchaj, planuję odesłać ten mail, jaka twoja opinia jest, czy jest on w porządku, tak? I na przykład moje koledzy bardzo często dzwonią tam, słuchaj, ty pracujesz z tymi osobami, chcemy powiedzieć, że zrobili jakąś pomyłkę, tak? Powiedz, jak to im powiedzieć tak, żeby one nie były tam wkurzone na nas, tak? I właśnie siedzimy i mówimy o tym. Także feedback e, to jest nie tylko, że na przykład ja interny, ja nie wiem, jak to robić, tak? To jest więcej o tym, że na przykład ktoś ma już informacje o tych osobach, i często lepiej po prostu zapytać się, na przykład, moja komunikacja jest zrozumiała, tak? Ponieważ ja na przykład piszę maila i ja z swojego punktu widzenia myślę, że super, ja jestem najlepszy. A potem osoba mówi, słuchaj, no to tak skomplikowane napisane, że nic nie rozumie w ogóle, tak? Także pytajcie innych i myślę, że no na przykład mamy taką kulturę, że to w UPS jest ok, tak? Tak. Dzięki. I wtedy dwa następne to będzie, powiem tak, konflikt i jak można z tego konfliktu wychodzić, tak? Będzie konflikt u was, no tak, bez konfliktu to jest niemożliwe, tak? I powiem tak, że z tym szacunkiem, co to znaczy, że to następne, tak, ćwicz aktywne słuchanie, tak? Bardzo często wam trzeba rozumieć, że możliwe ten konflikt jest spowodowany przez was, tak? Na przykład wy napisaliście, coś zrobiliście, któraś osoba dzwoni do was i u was pierwsza reakcja to jest, no, jakby agresja, konflikt, tak? Ponieważ ta osoba coś mówi nie to, tak? Właśnie w tym momencie z swojego doświadczenia myślę, że to jest aktywne słuchanie, jest bardzo super, ponieważ wysłuchujesz tę osobę, pytasz dlaczego, czasem ta osoba może być nieprawa, tak, ale ty musisz wysłuchać, zrobić, powiem tak, notesy, tak, dlaczego i potem z tym szacunkiem będziesz tak jakby, słuchaj, no mam twoją opinię, rozumiem dlaczego, ale tam punkt 1, 2, 3 jest niepoprawny, ponieważ, tak? I bardzo takie mam informacje, że aktywne słuchanie to nie jest bardzo popularne. Także i dlaczego właśnie to tak jak mówię, że otrzymujemy informacje od kogoś i bardzo często na przykład u mnie to była reakcja, że ktoś pisze, że coś zrobiłem nie tak, tak? I u mnie pierwsza reakcja, że słuchaj, no jak ja mogłem zrobić coś nie tak, także no come on. I dlatego dzwoni i na przykład teraz rozumiem, że trzeba wysłuchać tą osobę, ponieważ na przykład ten team, zespół ma jakiś na przykład, nie wiem, swoją procedurę dla tego, tak? I na przykład ze względu tej procedury mogę coś zrobić nie tak, tak?
A jak może o tym na przykład ogarnąć, kiedy nie słyszano o tym nigdy, tak? Właśnie te active listening albo aktywne słuchanie jest bardzo często takie oferowane, że jak sposób no, pracy z tym konfliktem na przykład, tak? Także i podchodzimy do ostatniego momentu, który nazywa się sortuje informacje. Tak, i ostatni moment, który mamy, to sortuje informacje. Będziecie mieć informacje na przykład w pracy z różnych źródeł o różnych procesach, nie wiem, tam systemach, o produktach, które ma wasza korporacja, tak? I bardzo często tak związane, że mamy po prostu ten flow, no typu, jak nie wiem, to flow po polsku powiedzieć, po prostu takie rzeka informacji, które na nas idzie, tak? I kiedy ty nie sortujesz te informacje, po prostu tracisz możliwość kontrolować, co się idzie. Na przykład mamy taki przykład z UBS-em, tak, że mamy bardzo różne maile, które otrzymujemy, tak, i czasem na przykład możesz zgubić, tak, kiedy nie sortujesz informacji, kiedy nie układasz, co na przykład ten produkt idzie w jedną część, ten na przykład systemy update'owe do innego e, typu informacji i tak dalej, tak? Także myślę, że to jest takie skuteczne techniki biznesowej. Oczywiście, że mamy większy, to będzie inne takie hinty powiedziane podczas asertywności, tak, które Mhm. będziemy mieć i podczas na przykład komunikacji werbalnej, niewerbalnej, tak? A my możemy iść dalej, myślę, że tak. Tak, oczywiście. Tak, no jak już teoretycznie już macie informację, że mail to jest bardzo ważne, ponieważ dlaczego ważne? Na przykład, kiedy otworzycie pracuj.pl, to zobaczycie, że praktycznie w każdej ofercie, która jest, będzie napisano umiejętność komunikacji ustnej i pisemnej, na przykład w języku angielskim, tak, na takim poziomie. Okej. Także tak jak mówię, maile już mówiliśmy, że bardzo ważne, tak? Informacje, ale też mamy czaty grupowe, na przykład Skype i Teams. Mhm. Reguły biznesowe, które ja wiem na przykład, mówią, że w Europie nie zawsze jest, powiemy tak, porządnie na przykład pisać po 4-5 godzinie do swoich współpracowników, tak? Albo na przykład po godzinach ich pracy. Rozmowy 1 na 1, bardzo taki ważny moment, że na przykład mamy coffee breaki, mamy jakieś takie spotkania przez Skype'a, żeby zrozumieć, kto jest na przykład z twojego zespołu, kto jest z twojego teamu, to może być na przykład rozmowa na cokolwiek, ale główna idea tych rozmów to po prostu zrozumieć, co się dzieje między nami, tak? I powiem tak, to jest bardzo ważny moment, ponieważ teraz pracujemy na przykład zdalnie i czasem no, nie rozumiem, kto jest kto są moimi kolegami, tak, w takim sensie. Dyskusje w zespole, tak. E, Moment ważny, ponieważ pracujemy, ktoś może mieć różne opinie, ktoś ma różne doświadczenie, tak. I czasem te sytuacje trzeba omówić, dlatego żeby na przykład lepiej i szybciej to zrobić, tak. Czasem jeden człowiek może robić wszystko, a potem zobaczyć, że słuchaj, coś nie pracuje, bo mój zespół mówi, że to jest za ciężko, tak? I kiedy nie masz na przykład tych dyskusji, kiedy nie masz na przykład omówień z swoimi kolegami, no to czasem możesz otrzymać produkt, który nie będzie wsparty przez innych, tak powiedzmy. I spotkanie grupowe, no to faktycznie, tak jak mówiłem, dyskusja może być na spotkaniu, i jest też takim momentem. Wiem, że niektóre zespoły nie są bardzo takimi fanatami, tak? I tu jest ważny moment, że na przykład czasem możecie otrzymać, na przykład w mojej poprzedniej korporacji miałem bardzo wiele zaproszeń na różne spotkania i powiem tak, że no 7 z nich nie byli w ogóle dostosowane do mnie, tak? I jest taka reguła, kto wie, Amazonu, że na przykład musi być, jak to powiedzieć, że na spotkaniu nie może być więcej osób, żeby zjeść jedną pizzę. Także jedna pizza, tam Mhm. nie pamiętam, 6 pieces, 6 sztuk, tak, tych Mhm. małych. I więc no, nie może być na Kawałków. spotkaniu Mhm. więcej niż 6 osób, tak. Ponieważ kiedy ty widzisz, że na spotkaniu jest 100, no to jest pytanie, czy będzie to spotkanie efektywne, tak, na przykład w takim sensie. Mhm.
To jest kanały, to jest narzędzie dla komunikacji. Tutaj nie mówię o takich różnych na przykład interakcjach, na przykład tam sprzedaż, kiedy idziesz do klienta, personalne spotkanie z klientem albo inne, ponieważ my w większości przypadków jesteśmy front office, back office, sorry. Back Tak, office, no tak, właśnie. tak, tak, tak. Także tutaj mówimy o właśnie tej wsparcie korpo jak back office, tak? Właśnie komunikacja i to jest taki Takie reguły. podsumowania, tak? Tak, wszystkiego. A komunikacja musi być jasna. Nie pisze bardzo wiele informacji. Właśnie za trudne jest zdanie, tak jak mówiłem, że czasem możecie mieć. To jest niepotrzebne. Komunikacja powinna być jasna, konkretna. Piszecie o tym najważniejszym momencie. Kiedy coś będzie niejasne, na przykład, no to ten człowiek napisze do was Mhm. albo zadzwoni, albo będziecie mieć jakieś dodatkowe komunikacje. No bo możecie napisać wszystko, ale jak Oleksij mówił, że więcej niż 2 zdania i człowiek już traci interes, tak? Także tak. Kompletna to w sensie, że musicie rozumieć, że ona musi odpowiedzieć po prostu tym case'u, do którego robicie. Uprzejma komunikacja musi być w takim bardzo, powiedzmy, jak to poprawnie, neutralna biznesowo, tak? Musi być przyjemna, musi być tolerantna, tak? Czasem takie dies, drogi pan, pani, tak? I piszecie bardzo w takim neutralnym stylu, tak? Ponieważ nie wiemy, kto nam będzie odpowiadać i bardzo często to pierwszy raz robimy kontakt z tą osobą, tak? Także i wewnętrznie, spójnie, to mam na uwadze tutaj, że ona powinna być logiczna, tak? Kiedy macie jakieś różne problemy, no czasem jest pytanie, czy ma sens różne problemy do jednego maila. Możemy na przykład rozdzielić ich, czy po prostu zanalizować, czy mój mail ma logiczny związek na przykład między tymi zdaniami, tak? Która informacja, czy jest ona powiązana między sobą w takim, tak? I zwierzę to jest taki moment, że komunikacja musi być na temat, tak? Po prostu, jak mówiłem, informacji jest za bardzo, tak? I musicie rozumieć, że każda komunikacja, każdy mail, on dotarcie do kogoś i musi mieć jakiś sens w sobie, tak? Bezsensownych maili mamy niestety, tak? I po prostu kiedy widzę czasem maile od niektórych osób, no to rozumiem, że słuchaj, będziemy po prostu 100 razy pytać siebie o tym, tracimy czas, twój, nasz, dlatego żeby zrozumieć, o co chodzi w tej sytuacji, tak? I teoretycznie to z mojej strony to będzie wszystko. Tak, o tym wszystkim tam, jak mówiłeś, dzielić maile może na kilka albo do różnych grup, różne części tego maila i tak dalej. Też mi się przypomniało, że jedna z podstawowych rzeczy, które powie każdy człowiek pracujący jakby przynajmniej tam średniej, jeśli już nie mówić o dużej firmie, co przeszkadza, jeśli zapytać osobę, to ona powie za dużo spotkań. Dosłownie każda osoba powie to samo, za dużo spotkań. Więc miałam taką fazę w pracy, że maksymalnie próbowałam unikać robienia spotkań i wszystko próbowałam załatwić na przykład czatem, gdzieś do kogoś napisać, zebrać tam 3-5 osób w jakimś czacie w Teamsach i próbować to obgadać. I połowa moich rozmów kończyło się tym, że a nie, no to trzeba zrobić spotkanie. I jakby wszyscy nie chcieli unikać może czasem tego dodatkowego spotkania, dzwonienia do siebie i tak dalej, to czasem niestety to jest najbardziej efektywny sposób przekazania informacji, najszybszy sposób dostania informacji zwrotnej i najbardziej efektywny sposób upewnienia się, że wszyscy wszystko zrozumieli, bo to, co napiszemy w mailu, może każdy przeczyta to, każdy z nas jest na swój sposób dziwny i ma swój background i przeczyta ten mail w absolutnie różny sposób, tak jak mówiłam wcześniej i stety lub niestety, ale nie da się
w całości uniknąć na przykład konfrontacji, takiej dzwonienia się i porozmawiania, jeśli byśmy nawet bardzo chcieli, bo to jest czasem po prostu najprostszy i najbardziej efektywny sposób osiągnięcia sukcesu. Ze swojej strony chcę powiedzieć, że mieliśmy jeden call z naszym CFO, tak, dyrektorem finansowym. I ona powiedziała, że no jakby z jej doświadczenia to jest taki moment, że na przykład kiedy ktoś postawi spotkanie na 1 godzinę, no na godzinę, tak, teoretycznie my możemy ogarnąć te pytania za 15 minut, tak, ale mentalnie my będziemy robić wszystko, żeby zrobić te spotkanie na 1 godzinę, wiesz, i także na przykład mówię, że no robimy spotkanie na pół godziny, tak, tam ogarniamy, nie ogarniamy, ale mentalnie ty będziesz robić wszystko, żeby omówić wszystkie pytania za te pół godziny, wiesz, w takim sensie tak. Doskonale podsumowane. To teraz porozmawiamy o typach komunikacji bo sporo rozmawialiśmy o tym, po co to jest potrzebne i sposobów, w jaki możemy przekazywać tą informację, a teraz właściwie w jaki sposób możemy to przekazywać. No i podstawowe rodzaj komunikacji, z którego korzystamy nawet teraz, to jest komunikacja werbalna, tak, czyli tą nasza mówiona. Ewentualnie może być to język migowy, też uznawany za komunikację werbalną. I w komunikacji werbalnej jakby tu mamy jakieś definicje i podstawowe określenia. Generalnie występuje w momencie, jak rozmawia osoba z osobą, tak zwany face to face, tak, czyli twarzą w twarz. I kiedy używamy do tego naszego języka i sposób, podstawowa rzecz do przekazywania tej informacji jest nasz język. I to jest jakby tak, jak to oddzielamy od innych rodzajów komunikacji. Poza werbalną będziemy rozmawiać o niewerbalnej, o pisemnej i o wizualnej. I wszystko, co nie musi to być na żywo, tak? Nasza komunikacja z wami nie jest tak, że wy stoicie obok i mogę was dotknąć, ale wszystkie te wideokole, czy jak dzwonimy przez Skype'a, czy cokolwiek, to wszystko jest oczywiście tą werbalną komunikacją. Jest to podstawowy sposób, najbardziej rozpowszechniony sposób pewnie wymiany informacji i bardzo często jest jeden z najbardziej efektywnych. Z tym, że pamiętajmy, że teraz jak mnie widzicie, to nie tylko słuchacie tego, co mówię, tylko też widzicie sposób, w jaki ja używam na przykład rąk, tak, gestów, mimiki i tak dalej, więc nie da się tak bezpośrednio dzielić jeden rodzaj komunikacji od drugiej. No i jak możemy rozwinąć nasze umiejętności tej werbalnej komunikacji? To wszyscy rozmawiamy, tak? Podejrzewam, mam nadzieję, że wszyscy mają tą zdolność, że potrafią rozmawiać. Rozmawiamy w różnych językach, w różnych środowiskach i czasem jedni nas rozumieją lepiej, drudzy gorzej. Na pewno wiele z was słyszało, że z tym to mam kontakt, że od razu zapaliśmy kontakt, rozumie mnie prawie bez słów, ale to wszystko jest też na podstawie jakieś tam połączenia tych różnych komunikacji, ale też komunikacja werbalna jest tu, to jakby nie da się do końca tak rozumieć bez słów. Jakieś słowa przynajmniej kiedyś miało być powiedziane, żeby ta osoba was zrozumiała. Więc jeśli chcemy, żeby nas usłyszeli i żeby nas wzięli pod uwagę to, co mówimy, tak? Nie tylko pokiwali i poszli dalej, tylko żeby wzięli pod uwagę to, co mówimy, może nawet wstąpili w interakcję z nami, sugeruję się używać silnego, pewnego siebie głosu. To, w jaki sposób mówimy, możecie sobie wyobrazić, jakie to jest ważne, tak? Jeśli bym z wami rozmawiał takim głosem i ciągle bym mówił, że trzeba mówić silnym, pewnym głosem, pewnie byście zasnęli za 15 minut. Czyli sposób, w jaki intonujemy, w jaki wydobywamy te dźwięki z siebie,
jest bardzo ważne i czasem też widzimy wśród ludzi, na przykład, nie wiem, tam załóżmy polityków, że jedni mają tą zdolność, umieją dobrze tym głosem operować, a inni nie. I oczywiście, jak z każdą zdolnością, ta zdolność również może być ćwiczona. To jest też coś, z czym można i czasem, jeśli to jest ważne w waszej pracy, warto pracować. Tak samo są warsztaty z używania głosu i tego, w jaki sposób to mówimy. Nawet ktoś chyba w języku ukraińskim nie tak dawno prowadził takie warsztaty. Kiedyś coś takiego. Osobiście też byłam pani, która uczy śpiewać, mówiła ogólnie o tym, jak pracować z głosem. Aktywne słuchanie, o czym już wspominaliśmy w poprzedniej części, czyli nie tylko mówimy, a w momencie, jak jesteśmy odbiorcą informacji, to dajemy takie potwierdzenia, że słuchamy, czyli zadajemy pytania, parafrazując to, co powiedział nasz kolega, który mówi, i też gestami, też różnymi innymi, wszystkimi możliwymi sposobami dajemy do zrozumienia, że jesteśmy tu i teraz dla tej osoby, mamy pełne skupienie, czyli kontakt wzrokowy i tak dalej, pełne skupienie na tym, co osoba do nas mówi. I oczywiście unikania wszystkich tych wypełniaczy, czyli okej, to i takich różnych słów, które nie niosą treści. Wiadomo, że nie zawsze jesteśmy urodzonymi mówcami i potrzebujemy te słowa, żeby powiązać jedna część zdania z drugim, czy jedna część opowieści z drugą, ale nie, tak już jesteśmy odbierani. Im więcej tych słów śmieciowych, nazwijmy to, tych wypełniaczy będzie w naszym języku, tym będziemy gorzej odbierani i mniej ludzie będą skupiać się na tym, co mówimy. Żeby je zastąpić, możemy na przykład zrobić dłuższą przerwę, wziąć oddech i jakoś w taki sposób wypełnić tą pauzę, raczej niż po prostu przyciągać jakieś tam jakimiś dźwiękami. Tak, często na pewno słyszeliście, że często robi się tam jakieś tam, a teraz powiem wam o tym i tak dalej. To są rzeczy, które fajnie by było unikać, jeśli byśmy chcieli być lepszymi mówcami, jeśli byśmy chcieli, żeby nasza komunikacja werbalna była lepsza. Dobrze. Więc ta komunikacja niewerbalna to zawiera wszystko, o czym mówiliśmy, czyli i nie tylko te standardowe rzeczy, tak, tam pozycja otwarta, zamknięta, ale też w jaki sposób używamy gestów, co robią nasze ręce, jak wyglądają nasze oczy, usta. To wszystko wpływa na to, jak nasz message, który wysyłamy, tak, przekaz odbierze osoba po drugiej stronie, czy to ekranu, czy po prostu rozmowy. Więc jeśli będziemy coś mówić i będziemy mieli jakąś skrzywioną minę i tak dalej, cechujemy nasze słowa od razu jakimś negatywnym takim przekazem. Jeśli na odwrót będziemy szczerze uśmiechać się, patrzeć w oczy i być otwartą dla tej drugiej osoby, to będziemy jednoznacznie zdecydowanie bardziej przyjaźnie odbierani. Tak? Więc bardzo często nasze ciało mówi zdecydowanie więcej niż nasze słowa. I na przykład jak tam Oleg mówił o przyjściu do swojego przełożonego i prezentowaniu tego pomysłu, tak jak tam mogły przeszkadzać na przykład jakieś śmieciowe słowa, tak też mogą przeszkadzać nasze gesty, nasza mimika. Jeśli będziemy mówić o jakimś swoim pomyśle, o jakiejś swojej idei i przy tym nie będziemy patrzeć w oczy, będziemy patrzeć w podłogę na przykład, jakoś będziemy tacy stuleni i tak dalej, to ten przekaz będzie zdecydowanie inny i mniej potężny, niż jeśli my będziemy z entuzjazmem
opowiadać, gestykulować i pokazywać nasze zaangażowanie naszym ciałem. Tak? I odpowiedź taka, że może być, że szef może się zgadzać i jakby mówić werbalnie, że tak, niezły pomysł, ale przy okazji nie patrzeć w oczy, gdzieś tam drapać się po twarzy, czy jeszcze w jakiś sposób pokazywać, że nie jest za bardzo zainteresowany. Tak? Wtedy ten komunikat, który on będzie wysyłał do nas, czy ona, będzie kompletnie inny niż jego słowa. I to też trzeba brać pod uwagę, że bardzo często to ciało będzie mówić więcej, wysyłać te komunikaty inne niż słowa. I nawet jeśli słowa będą mówić jedno, ciało może mówić absolutnie co innego. Tak, i mam dla was kilka wskazówek, jak można tą komunikację niewerbalną właśnie sobie poprawić. Tak jak Oleg mówi, co może nam pomóc, tak jak możemy się uczyć. Sami z siebie słuchajmy swojego ciała, tak? I słuchajmy, na co my reagujemy lepiej, na co reagujemy gorzej. Jak różne emocje wpływają na zachowanie naszego ciała, kiedy na przykład my się trzęsiemy z jakiejś przez jakiś stres, i jak możemy sobie na to poradzić. Tak? Pewnie nie odkryję dla was Ameryki, mówiąc, że na przykład głębokie oddychanie nas potrafi zaspokoić. Tak? Jeśli coś nas mega stresuje i widzimy, że nam na przykład zaczyna brakować słów, źle oddychamy i tak dalej, bierzemy głęboki oddech i ciało reaguje, ono wie, że jeśli jest dostęp do powietrza, to przynajmniej to nie ma zagrożenia życia. Tak? Więc głęboki oddech i to nas uspokaja. 10 głębokich oddechów daje nam pewność tego, że poradzimy sobie z tym obecnym stresem, który przeżywamy. Potem używajmy tych narzędzi. Tak? Używajmy tych narzędzi, o których piszą we wszystkich tych książkach i poradnikach do komunikacji niewerbalnej. Jeśli wiemy, że nasze społeczeństwo i tak już jest, odbiera na przykład to jako pozycję zamkniętą, że ja na przykład nie chcę z tobą rozmawiać, albo ja czuję się niepewny i próbuję się bronić, a to za pozycję otwartą, tak, i że ja słucham ciebie i tu jakby jestem naprzeciwko tobie, otwarty na ten message, który do mnie wysyłasz, używajmy tego. Dawajmy ludziom do zrozumienia, że wiemy o tych zasadach gry i wiemy, co chcemy powiedzieć przez ruchy naszego ciała w ten lub inny sposób. Więc używajmy świadomie naszego ciała jako instrumentu do przekazywania informacji. I akurat ta trzeci punkt, który mam na slajdzie, on stosuje się każdego de facto aspektu życia, nie tylko komunikacji, ale w komunikacji również. Jeśli widzimy kogoś, na przykład mówcę, i nam się podoba, jak on się rusza, albo jak używa gestów, albo na przykład, nie wiem, długopisu, tak, w rękach. Jeśli nie wiemy, co z rękami robić, możemy używać na przykład długopisu, albo jeszcze coś. Ale tak samo będzie działać i z mailami, jak później Oleg będzie opowiadać o komunikacji pisemnej. Jak widzimy, że ktoś jakichś sformułowań, jakie osoba używa w pisemnej komunikacji, jakichś wstępów czy zakończeń, które wydają nam się fajne, nie wstydźmy się to aplikować w swoim życiu. Tu akurat ja mówię o mimice, tak? Jeśli widzimy, że jakaś mimika na was działa, a jakaś nie działa, to nie bójcie się używać tej, która działa. Jeśli wy widzicie, że na przykład pokazywanie palcem w którejś sytuacji jest dobre, nie wiem w jakiej, to jest inny, nie uważam może, żeby ten gest był bezpośrednio mocny, ale Właśnie, jeśli... wiesz, na tym slajdzie na przykład, tak? Tak. Tutaj jest. Mimo to, że tam wszędzie będzie, ja trochę dalej mówię o asertywnym zachowaniu i agresywnym zachowaniu, będę mówić, że to jest na przykład część agresywnego takiego zachowania, pokazywania palcem. Czasem to jest właściwe, czasem jest taka sytuacja, gdzie chcemy na coś wskazać, skupić uwagę na jakimś obiekcie, tak? Lepiej używać do tego jakiejś wskazówki typu długopisu i tak dalej. Ale
jeszcze raz, jak widzimy, że ktoś używa jakiegoś narzędzia, uśmiechu, rąk, postawy, głosu, żartu, który działa na was, to oznacza, że jest jeszcze olbrzymia grupa ludzi, na które to działa. Oczywiście każdy z nas jest indywidualnością i unikatowy, ale są też ogólne behawioralne zachowania, które działają na grupę ludzi. Jeśli to działa na was, jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że będzie działać na innych. Więc nie bójmy się to kopiować lub unikać. Jeśli widzicie, że jakiś gest znowu was odraża, nie używajcie go. Tak? Rozumiem, że to może brzmieć banalnie, ale zastanówcie się po prostu, bądźcie bardziej świadomi waszych własnych reakcji na to, co mówimy, na to, co mówią inni na przykład i na to, co mówimy my z Olegem dzisiaj. Może część z tych komunikatów do was trafia, a część nie. I używajcie tych, co trafiają oczywiście. Tak? Nie wiem, bo nie patrzyłem na czat. Ktoś chce skomentować, coś powiedzieć o tej niewerbalnej? Ja się chcę powiedzieć, jak Tak. jest takie pojęcie synchronizacji podczas komunikacji niewerbalnej, wiesz, to na przykład jak zrozumieć, że ustawili z tobą kontakt, wiesz, na przykład ten człowiek face to face, tak, on będzie robić te same emocje, które ty Dokładnie. przedajesz jemu, na przykład. Ja uśmiecham się do ciebie, ty więc uśmiechasz się do mnie, tak, więc kiedy mam na przykład rękę zamknięte, no to ten człowiek, ten też będzie mieć zamknięte ręki i stoisz w takiej postawie, powiedzmy tak, obroniącej, tak, w tym sensie. Także pamiętamy, że jest to ta synchronizacja podczas komunikacji i większość to tak, no, które emocje my dajemy tej osobie, to te emocje ta osoba będzie do nas potem translować. Tak? Także można nawet zobaczyć, nigdzie tego nie rozumiałem, ale potem jakby podczas różnych treningów, że na przykład jak zrozumieć, że ty podobasz się tej osobie, że ta osoba jest z tobą na jakby tej samej chwili rozmowy, także ona kopiuje na przykład twoje gęsty uśmiech, podstawy na przykład w takim sensie, wiesz. Także no też może taki być moment, że jak zrozumieć, ja na przykład coś mam efektywne podczas komunikacji, a kiedy widzę, że osoba jest zamknięta i tak dalej, no to może nie jest tak zainteresowana tym, co mówię. Tak. Może zrobić stop tej rozmowy i po prostu proanalizować i po prostu jakieś zrobić inne podejście do tej osoby z innej strony, tak. Mogę wam zasugerować wszystkim takie ćwiczenie. Możecie, jeśli macie na przykład, nie wiem, telewizor, ale jak nie macie telewizor, to po prostu teraz jest fajna, ciepła pogoda. Możecie wyjść gdzieś do jakiegoś parku, usiąść i poobserwować po prostu ludzi. Poobserwować, jak oni gestykulują i jak to wpływa na ich otoczenie. Czy ludzie zwracają na to uwagę, jak oni reagują na gesty, a nie na słowa. Oglądając telewizor na przykład możecie wyłączyć dźwięk i po prostu patrzeć, jak włączyć jakieś debilne polityczne show i patrzeć, jak gesty tych ludzi wpływają na odbiór informacji lub na przekaz tej informacji. I możecie na przykład przez to zauważyć, co działa, co nie działa i jakbyście nawet wy zareagowali na taką mowę ciała, jaką widzicie. Tak? Też mam takie ćwiczenia, kiedy byłem w sprzedażach w ukraińskim banku, no to mieliśmy bardzo wiele kontaktów z ludźmi i prezentacji i tak dalej, tak? I jeden taki trening, który jakby rekomendowany, to właśnie, wiesz, ty podchodzisz i po prostu w zerkalo, tak, na cały wzrost stajesz i lustro, tak, i po prostu mówisz do siebie w te lustro, tak? I czasem ty widzisz, że oh my god, bo co ja robię? Za bardzo na przykład tymi swoimi rękami pracuję, albo jakieś, ja wyglądam zmęczono, albo nie wiem, coś tam w takim sensie. I to jest taka technika, że wiesz, po prostu nawet kiedy masz problem z kontaktem w oczy, tak, ponieważ są na przykład, jak już mówili, tak, kultury, w których ten kontakt jest agresywny, tak, i to jest nie tylko na przykład Azja, tak, też inne kraje czasem mogą sugerować to jakoś agresję, jakby wpłynąć, tak? Także możesz popróbować zobaczyć, jak ty robisz ten kontakt wzrokowy z samym sobą na przykład, tak? Czy jest on za bardzo, nie wiem, tam taki
agresywny, wpływowy w takim sensie, wiesz, i także, no, taki. Tak. Bardzo ważnym częścią są nasze ręce, co z nimi robimy, jak ich używamy, czy to są ręce w kieszeni, czy nie w kieszeni, co robimy z palcami, czy zaciskamy te pięści, czy są te dłonie otwarte i tak dalej. Zwracajcie na to uwagę. I nawet czasem ja sam się zaskakuję, że na przykład mówię coś i potem odczuwam, że wbijam sobie paznokcie w dłonie na przykład, że ja tak się stresuję o tym, co mówię, że moje ciało samo z siebie tak na przykład reaguje albo tak się powstrzymuje, żeby czegoś nie powiedzieć i tak dalej. Więc znowuż wracam do tego samego. A oczywiście może nie najważniejsza, ale jedna z bardzo, bardzo pozytywnych cech to uśmiech i próbujcie uśmiechać się oczami. Ogólnie obdarzyć ludzi naokoło tym uśmiechem, tak jak Oleg powiedział, wy będziecie uśmiechać się do kogoś, ta osoba uśmiechnie się do was. I to już będzie na dwie uśmiechnięte osoby więcej, prawda? Więc dbajcie o ludzi naokoło siebie, uśmiechajcie się do nich i te uśmiechy będą do was wracać. To jeśli chodzi o komunikację niewerbalną, przechodzimy do pisemnej? Właśnie pisemna, no już mieliśmy dzisiaj możliwość umówić o pisemnej, tak? Jak już mówię, faktycznie w korporacjach, kiedy będziecie pracować, to będziecie tak, w większości przypadków to będzie back office. Back office to jest wsparcie różnych procesów, wsparcia departamentów, innych operacji i tak dalej. I tam jest tak, powiedzmy, w większości przypadków to jest mailowa komunikacja, czyli pisemna. Tutaj nie trzeba tylko, że myślę, że na przykład tylko będziecie robić maile, tak? Na przykład my piszemy różne notatki, różne procedury, różne notesy, różne procedury. Czasem to jest komunikacja, teraz mamy Teams i na Teamsie jest możliwe na przykład taki mini blog mieć na przykład z różnymi zadaniami na przykład na dzień, tak? I teraz na przykład ja jak przedstawiciel finansów, no to mamy takie pojęcie jak raporty i raporty to jest też komunikacja faktycznie do naszych odbiorców, tak? I faktycznie ta komunikacja musi być, tak jak już mówiłem, zbudowana poprawnie, tak? Mogę powiedzieć, że w większości korporacji, na przykład kiedy pracowałem w amerykańskim banku, to były na przykład tematy, tak, do klientów, na przykład tych listów i mieliśmy wzór, jak pisać na przykład ten mail, tak, i na przykład korporacja rozumie, że ten mail musi być, tak jak już mówiłem, że konkretny, jasny i tak dalej, tak, i na przykład wszystkie komunikacje do klientów, one jest oglądane i kontrolowane. No tak dla wiadomości, że w większości przypadków no to związane z regułami na przykład w Stanach, Europie, że komunikacja między różnymi bankami, między vendorami, ona jest regulowana i kontrolowana, tak? I właśnie w takich przypadkach te maile bardzo często ustawione, tak powiedzmy. I miałam taki przykład, że mój mail był bardzo taki strictly, taki bardzo, że nie mogłem zmienić faktycznie treść, mogłem tylko zrobić dzień dobry, dobry wieczór i na przykład w końcu mógł dodać Olech i wszystko, tak, a ten mail mógłbym tylko dodać na przykład informacje na sumę, na przykład vendora, na operacje i to wszystko, tak? Dlatego komunikacja w korporacji jest bardzo ważna. Często, jak Irina już pytała, jak nauczyć się, korporacje oferują właśnie różne sposoby i różne, powiedzmy tak, typowe maile, które trzeba przesyłać do różnych departamentów, także można zobaczyć. Ale czasem na przykład ludzie zapominają, że właśnie mieliśmy taki wzór i dodają po prostu do tego wzoru bardzo wiele różnej niepotrzebnej informacji, powiedzmy tak, tak? I tutaj ważny jest taki moment, że wasza komunikacja to musi być na przykład raport, czy tam mail, czy notatki, czy procedury. On musi być zrozumiały dla wszystkich osób, tak? I jest taka statystyka, że osoby, które teraz otrzymują maile, one nie otwierają te maile w ogóle. One ich, jak to powiedzieć, w preview, czyli tak
ty masz na przykład 10 mailów i ty po prostu klikasz jeden, drugi, trzeci i ty po prostu jak zdjęcia oglądasz, tak? I więc kiedy masz na przykład dużo tekstu, no to jest faktycznie niemożliwe zaprosić tę osobę do rozumienia sytuacji, które chcesz na przykład zmalować w swoim mailu, tak? Właśnie tutaj jest taki moment, który bardzo wydaje mi się dziwny, ale bardzo popularny, że osoby na przykład otrzymują te maile, tak? I bardzo często tylko oglądają jakoś cięć, tak? I na przykład mamy reguł, żeby nie pisać bardzo wiele, a na przykład lepiej dodać na przykład zdjęcia, tak? Ponieważ można napisać całą stronę, albo można po prostu zrobić zdjęcie problemu, tak? No dlaczego pisać, kiedy my możemy jak najbardziej zrobić po prostu screena i na tym zdjęciu tego ekranu będzie po prostu widoczna cała problema, tak? I właśnie tutaj musi być taka, powiedzmy, jasność i bardzo często na przykład u nas to można, powiedzmy tak, pisać bardzo oficjalnie, można pisać bardzo długo, ale dlaczego? Kiedy można napisać jasne, szybko i zrozumiałe dla tego odbiorcy. I tutaj wracamy do slajdu, tak, pisz pierwsze, pisz dobrze. Także tak jak mówię, kiedy zdanie jest skomplikowane, jest bardzo wielka szansa, że te zdanie będzie powiedzmy tak źle skoncentrowane, tak, i mogą być błędy. Także może pomyśleć o tym i napisać mniej, prościej i w takim Dokładnie. sensie będzie lepiej dla zrozumienia tej osoby, tak? Tak, i chcę powiedzieć, że ciekawym momentem, że miałem komunikację tak jak w 2 językach, tak, i też tak rozumiem, że na przykład stylowo mój polski nie jest za bardzo super, tak, na przykład, ale też jak mówiłem, otrzymałem feedback od osób, do których pisałem i one mówiły, no wiesz, tak, rozumiem, że na przykład te słówko to jest bardzo tak archaiczne, powiedzmy, tak, i nikt nie zużywa, ale styl i message zrozumiany dla nas i jakby w porządku, tak. W tym sensie. Jeszcze ten slajd, czy chcesz następny? Myślę, że następny. Tak. Bo tu jest mały, na samym końcu taki aspekt, że nasza komunikacja na przykład pisemna w dobie cyfrowej, musicie sobie zdawać sprawę, że możliwe, że ten wasz post na Facebooku czy na Twitterze, czy wasz wysłany e-mail, czy jeszcze coś, one zostaną na zawsze. I jeśli umieścicie tam jakiś głupi żarcik na temat jakiś tam, nie wiem, niekoniecznie uznawany za poprawny, to później tamta osoba może was zawsze kojarzyć z tym żarcikiem. A jeśli jeszcze przypadkiem gdzieś tam prześlę, to zdecydowanie większa grupa ludzi będzie was kojarzyć z tym żarcikiem i będzie uważać, że macie takie poglądy, czy jeszcze coś z tym związanego. Więc pamiętajcie, że musicie stać za tą treścią, którą wysyłacie, tak? To musi być naturalna część was. Bo nie wiem, z mojego technologicznego świata mogę powiedzieć, że jeśli ja się zaangażuję z jakiegoś powodu, już tam mniejsza o to, z jakiegoś powodu zaangażuję się w rozmowę o jakiejś technologii, gdzie na ogół ja w ogóle z technologią nie mam nic wspólnego, a więcej tam załóżmy z jakąś tam analizą biznesową czy zarządzaniem, i później ludzie do mnie będą przychodzić i zadawać mi pytania o te technologie, a dlaczego, a co, a przecież ty pisałeś maila, to pewnie coś wiesz na temat, gdzie tam my tam w cloudzie, co robimy i tak dalej. Bo oni będą z jednego tego maila, który ja wysłałem tam, albo dyskusję, w którą się zaangażowałem, u nich buduje się to połączenia, a Oleksii mówił o cloudzie, Oleksii zna cloud. Nawet jeśli nie znam, nawet jeśli ja nie mówiłem, a zadawałem pytanie i tak dalej, takie skojarzenia, bardzo proste skróty myślowe w głowach mogą zostać. I dlatego ważne, żebyście jakby dla was to, o czym rozmawiacie, czy to, czym piszecie, to było naturalną częścią was, bo potem po pierwsze to zostanie na zawsze w archiwach tej firmy, na przykład wasz e-mail, albo wasz post, albo jeszcze coś, gdzieś internet niczego nie gubi, jak to się mówi, a po drugie, żebyście zdawali sobie sprawę, że ktoś może was z tych, nie wiem, czy to żartów, czy stwierdzeń, czy czegoś kojarzyć na dłużej.
No i ćwiczenie. Ćwiczenie jest bardzo ważne, tak? Na przykład, kiedy macie możliwość, to jak Oleksij już mówił, można poczytać książkę. Polecam na przykład na YouTubie są różne wideo, jak na przykład robić pisanie, jak oficjalnie komunikować z osobami w różnych departamentach. Kiedy znacie angielski, to na przykład są kursy bezpłatne, które można znaleźć w internecie o komunikacji, na przykład jak robić komunikację pisemną, jak komunikować z kimś przez maila i na przykład bardzo wiele takich przykładów mailów w języku angielskim na przykład są w internecie. I tak jak mówiłem, nawet czasem można znaleźć coś w języku polskim, tak na przykład jak pisać do urzędu, tak? No tak jak mówiłem, zachowaj plik pisania, tak? To jakby bardzo potrzebne, ponieważ czasem mam po prostu masakra z mailami i rozumiem, że bez tych plików na przykład, tak, nie mógłbym odpowiadać tak szybko, jakby na przykład te odbiorcy chcieli ode mnie, tak? Ponieważ to trzeba napisać, jaka procedura stała się, co tam się dzieje, jedna, drugie, trzecie, tak? A tak po prostu szukam plik, po prostu robię screen i dodaję screen i odsyłam bardzo szybko na przykład odpowiedź do odbiorców, tak? Tak. Dodam tylko mało, może od siebie jeden aspekt, że wszystko, co jest związane z właśnie o tym tonie, tak, bo dlatego jest pogrybione, to jest tak ważne, że nie da się tego przekazać, bo jak na przykład ja uwielbiam na żywo, jak rozmawiam z osobą, to żartować, dodawać jakieś tam, nie wiem, jakieś odrobiny sarkazmu, czy jeszcze czegoś, jakiejś ironii, to wszystko nie działa w mailach. Niestety w większości to nie działa w mailach i tym bardziej akurat tak z Olegem pracujemy w międzynarodowej korporacji. Nawet banalne żarty, które może jeśli bym ja tak pożartował w mailu do Olega, to on by zrozumiał, ale w momencie jak mamy tam gości z Indii, Stanów, Szwajcarii, Włochów, Hiszpanii, Portugalii, Brazylii i tak dalej, to oni na swoje języki to przetłumaczą kompletnie inaczej, mogą źle być zrozumiane, więc po prostu o tym pamiętajcie, że w pisemnej komunikacji bardzo rzadko działają takie właśnie wasze naturalne odruchy typu tam żarty, żarciki, przycinki jakieś i tak dalej. W tej sytuacji myślę, że wizualne, tak. Tutaj taki moment. Można robić bardzo wielką tabelkę, tak? Zrobić, nie wiem, tam 12-20 kolumn i napisać przez maila do tej osoby, że hej, mam tabelkę. Ale czy to będzie zrozumiałe, czy widoczne dla tej osoby, który sens ty chcesz na przykład donieść, że mamy tam, nie wiem, wzrost sprzedaży na przykład, tak? Oczywiście, że nie, ponieważ nikt nie będzie siedzieć i analizować te cyfry, tak? I tutaj jest bardzo takim pozytywnym momentem, to jest grafiki, rysunki, po prostu przekazywanie informacji może być lepiej i szybciej. Na przykład zamiast tego, żeby opisać techniczny problem do IT działu, ja na przykład robię screen, tak? Ponieważ już miałem doświadczenie, że pisałem, że hej, mam taki problem, ale teraz po prostu robię rzut ekranu i po prostu odsyłam rzut ekranu, tak? I na przykład mogę napisać, że hej, widzicie, tutaj coś nie działa na tym właśnie rzucie ekranu. I to jest bardzo pomocne, ponieważ na przykład także pracujemy z finansami, tak, różnymi i czasem no, robić jakieś opisy budżetowe bardzo długo. Można po prostu zrobić, wiesz, jakby taki rysunek albo grafik, że macie za dużo na przykład wytrat na to i widzicie ile na to czy inne wydatki idzie, tak? I mogę powiedzieć, że na przykład taka komunikacja, ona będzie szybciej, łatwiejszej i czasem myślę, że poprawniej, ponieważ jak już mówiłem, ludzie nie otwierają maile, one po prostu w preview, po prostu w takim bez otwierania, jak to powiedzieć, jeden, drugi, trzeci mail i one oglądają. I kiedy ty dodajesz swój na przykład rzut ekranu albo, nie wiem, grafik, no to jest bardzo większa wiarygodność tego, że one, coś się dzieje,
ponieważ analizować na przykład wielką tabelką, nie wiem, czy ktoś będzie, tak? I bardzo często tutaj idzie tak, że na przykład kiedy robicie jakąś prezentację i tak dalej, to bardzo często rekomendowano, żeby robić więcej wizualizacji. Także na przykład możemy mówić o, nie wiem, tam finansach bardzo wiele, ale bez budżetowego, nie wiem, tam jakiegoś grafika, no to bez sensu, wydaje mi się, że w takim sensie. Tak. Ale biorąc pod uwagę, że mamy taką sieć socjalną jak Instagram, tak, w której de facto cała komunikacja odbywa się przez obrazki, cała komunikacja jest wizualnym przekazem informacji, że ja jestem na wakacjach, a ja jestem na konferencji, a ja dzisiaj zjadłem pizzę, a ja dzisiaj oglądam piłkę nożną i tak dalej. Tam nie potrzebujemy, bardzo często ten tekst jest zbędny, bo mówi wszystko sam obrazek i wiele z was pewnie używa tej sieci socjalnej do komunikacji z innymi ludźmi, prawda? Więc możecie już od tego można jakby mieć zrozumienie, jak bardzo to jest istotne, jak bardzo ważne. Jeśli niektóre rynki sprzedaży i całe firmy funkcjonują wyłącznie używając tej sieci do tego, żeby budować swój model biznesowy. Tak. Dzięki, Iryna. Żebyście wynieśli taki wniosek, że po pierwsze nie ma najlepszego sposobu komunikacji. Wszystko zależy od kontekstu i od odbiorcy i od waszej pozycji. Czasem najlepiej, najszybciej będzie przekazać coś werbalnie. Czasem wystarczy, że się skrzywimy i już osoba wie, że wszystko, co ona mówiła, nie jest do zaakceptowania, nie musimy nic mówić. Czasem łatwiej przekazać jednym zrzutem ekranu niż opisywaniem tysiące wierszy na temat tego, jaki to problem ja spotkałam w swoim systemie informatycznym czy coś. Nie ma złotego środka, nie ma jakiegoś idealnego narzędzia do komunikacji. Wszystko dobieracie zależnie od sytuacji, zależnie od odbiorcy, zależnie od wszystkiego, o czym mówiliśmy. Tak? Ten kontekst jest bardzo, bardzo istotny. Czasem nie można łatwo zastąpić jeden styl drugim, albo jeśli nam zależy na efektywności, to wybieramy na przykład bezpośrednią, tą werbalną. Jeśli nam zależy na tym, żeby poprawność i na przykład, żeby ta informacja czy komunikacja była jak najbardziej formalna, to wtedy wybieramy na przykład tam pisemne coś. Jeśli chodzi o to, że nie wiemy, kto odbiorca, ale wiemy, że nam może pomóc wykres, dodajemy wykres i tak dalej. Po prostu myśląc o tym, zdając sobie z tego sprawę, na pewno będziecie w stanie dobrać takie elementy, żeby wasza, czy to prezentacja, którą robicie, czy banalnie rozmowa z kolegami, czy funkcjonowanie w jakiejś firmie, nie zawsze to musi być korporacja, tak? Nawet w małej firmie na 5 osób możliwe, że nawet jeśli to będzie, nie wiem, załóżmy otworzycie jakąś knajpę czy kawiarnię, to jak będziecie rozmawiać z waszymi ludźmi pracującymi, może mieć wpływ na to, czy będą zadowoleni z pracy, czy będą potem oni, stosując te same może narzędzia do komunikacji, czyli na przykład uśmiech, będą z tym uśmiechem chodzić do klienta i zbudujecie sieć wiernych klientów, dlatego po prostu, że w waszej akurat restauracji czy kawiarni będzie lepszy ogólny klimat niż u konkurencji. Więc po prostu pamiętajcie, że to ma wpływ i przełożenie, to sposób, w jaki rozmawiacie i z kim rozmawiacie na całość tego, co robicie. Tylko chcę też dodać, że faktycznie ta komunikacja idzie do innych ludzi, tak? I myślę, że no, to, co ja widzę ze swojego doświadczenia, to dla mnie było dziwne, no, na przykład po ukraińskim banku, ukraińskiej firmy pytać o feedbacku, tak? Ponieważ to było jakoś, wiesz, jakby, no,
co nie знаешь, jak pracować, tak by zadali takie pytanie u nas w firmie ukraińskiej, tak? Tutaj inne podejście do tego i myślę, że na przykład wszyscy rozumieją, że jesteśmy nowi dla systemu, tak? Jesteśmy z innych branż bardzo często, tak? Mhm. Mamy inne doświadczenia, tak? I kiedy masz ten tolerantny ton, tak? Kiedy masz poprawną komunikację, możesz pytać wiele, możesz komunikować, możesz coś tam dodawać, uczyć się. I na przykład miałem bardzo wielki strach na przykład po ukraińskiej korporacji, że nie będzie możliwe dla mnie pracowanie w amerykańskim banku. Jak to, jak? Nigdy nie, w ogóle właśnie pierwszy raz, kiedy pisałem maila, to był pierwszy dzień jako stażysta w amerykańskim banku. I dla mnie to był bardzo wielki szok i nie myślałem, że to, no wiesz, jakby możliwe będzie, tak? Ale powiem tak, że podejście, które zachowujesz i poprawnie komunikacja z ludźmi robi możliwe bardzo wiele rzeczy, tak? I na przykład ten strach, to on, no po prostu był jakby powiedzmy tak niesensowny, powiedzmy, tak? Ponieważ kiedy masz poprawną ideę do innych ludzi, poprawny stosunek, no to otrzymujesz bardzo, powiedzmy tak, wielki sukces, tak mi wydaje mi się, tak? Uważa się asertywność jakby tym, de facto trochę teraz to się zmieniło tak, że asertywnością nazywają się wszystkie te dobre praktyki komunikacji, ale przede wszystkim, tak jak Marina mówiła, że to jest sposób mówienia o sobie i swoich potrzebach lub uczuciach, ale też pamiętając o tej drugiej osobie i akceptując tą drugą osobę i wyrażając szacunek do tej drugiej osoby. Więc będziemy trochę później rozdzielać takie 3 podstawowe style komunikacji. Pasywny czy uległy, na odwrót, agresywny, czyli ten taki próbujący dominować, i właściwie asertywny, który znajduje się pośrodku, znajduje się między nimi, jest tym dobrym połączeniem, bo każdy z naszych jakichś zachowań i te bardziej uległe i te bardziej agresywne mają pewne plusy, i asertywność łączy je w dobry sposób zachowania. I tu na slajdzie widzicie przykłady, jak być, co to znaczy być asertywnym, jak się zachowywać asertywnym. Bardzo często jest taki skrót myślowy, że asertywność to jest umiejętność mówienia nie. I poniekąd to właściwie tak jest. To jest jeden z elementów bycia asertywnym. Umieć odmawiać, umieć powiedzieć nie, bo w takiej ogólnie rozumianej kulturze, tym bardziej kulturze korporacyjnej, nie zawsze jest właściwą odpowiedzią, a w sensie nie zawsze jest dobrze akceptowalne, a czasem trzeba umieć i korzystać z tego i mówić nie. Ale nie tylko to. Również umiejętność mówienia za siebie, stawania się za sobą, tak? Czyli akceptacja siebie i jeśli wy wiecie, że wy jesteście ekspertem w jakiejś dziedzinie i możecie o tym mówić, to nie bać się tych stwierdzeń i nie bać się bycia za siebie, tak? I mówienia o swoich potrzebach i swoich uczuciach, ale tak jak wspominaliśmy i ja i Marina, nie zapominać o tym drugim człowieku, tak, o tym odbiorcy, więc to jest taka asertywność, można powiedzieć, że to jest taki rodzaj postawy człowieka, który w relacji z innymi kieruje się zasadą partnerstwa i szacunku. Aleksiej, kiedy mogę mieć minutę, to na przykład Jasne. to właśnie ta asertywność, no na przykład z mojej strony będzie też dla mnie bardzo potrzebna, tak, ponieważ na przykład mamy taki styl, ja nie wiem jak to, z biznesu amerykańskiego, że nie możemy powiedzieć nie swojemu kierowniku na przykład, wiesz, i no szczerze mówiąc mam takie opinie, że kierownik nie zawsze jest poprawny, tak, w każdej sytuacji, powiem tak, tak? Albo nie możesz powiedzieć nie swojemu klientowi. To jest taki
jak to nazywamy, złota reguła biznesu i to bardzo często, wiesz, miałem doświadczenie, że klient w większości przypadków po prostu jest nieprawym, tak, do końca. I to też jest bardzo ważny moment, jak to i na przykład też ten punkt możesz się wstawić się za kogoś, to jest też taki, wydaje mi się, ciekawe, ponieważ na przykład widziałem takie momenty, że na przykład w zespole nie zawsze ktoś chce bronić innego, tak, na przykład i kiedy ty wiesz, że to może spowodować, że na przykład wspieram twoją ideę, tak, a potem otrzymuję zadanie pomóc tobie z prezentacji na przykład, tak? I to taki jest, wiesz, że nie zawsze pracowniki gotowi iść na te wsparcie innych, tak by mówić, wstawanie, nie wiem, protekcję idei innych, typu, tak? I właśnie także myślę, że tak 2 punkty, które będą dla mnie osobiście bardzo ciekawi i też prosić o to, czego potrzebujesz. Myślę, że nie zawsze nas to kulturalne jest, że Tak. ktoś potrzebuje i ja będzie o tym pytać, wiesz, bo jak ja mogę kogoś pytać, to jakby tak niekulturne, tak jakoś tak dziwne, wiesz, że ktoś będzie mi pomagać i ja tak jakby będzie komuś zobowiązany tak w tym pytaniu. Także myślę, że te zdrowe praktyki asertywności, muszą być bardzo pomocne w tej sytuacji. Tak, na przykład u nas jest takie coś, że nie będę prosił o podwyżkę, no bo szef widzi, że ja tam jestem dobrym pracownikiem, to on na pewno mnie doceni, gdzie ja tam będę chodził, prosił. Tak. To jest taki bardzo mocno kulturowy aspekt. Tak, i taka podstawowa też, tak jak jeden z takich dużych skrótów myślowych jest, że umiejętność mówienia nie, tak inny taki skrót myślowy, jaki bardzo często asocjuje się z asertywnością, że asertywność to są komunikaty typu ja i nie są komunikaty typu ty. Już tłumaczę, o co chodzi. Komunikaty typu ja, kiedy my mówimy o sobie, jak my się czujemy w tej sytuacji, jak my się czujemy, czy to krytyka, czy pochwała, nieważne, w jakiej sytuacji znajdujemy się, ale ja mogę powiedzieć, że nie ty nie dałeś mi podwyżki, ty jesteś zły szef, ale mogę powiedzieć, ja nie czuję się doceniony. I to jest ta różnica pomiędzy tymi komunikatami. Mówimy o sobie, ja nie czuję się doceniony, ja nie czuję się, że moja praca ma dla ciebie takie znaczenie, a nie ty jesteś zły, ty nie dałeś mi podwyżki. Okay? Myślę, że to jest takie w miarę zrozumiały przykład. Tak. I tu jest trochę informacji na temat właśnie komunikatów typu ty i te komunikaty przede wszystkim zaczynają się od tego, że mówimy o czymś, o drugiej osobie. W tym momencie, jak de facto jesteśmy uprawnieni w mówieniu o sobie. Tak? Możemy mówić, jak my się czujemy z tą sytuacją, z tym zachowaniem, z tą decyzją, z jakimiś takimi rzeczami. A w momencie, jak my mówimy, że ty coś tam, to już przenosimy tą odpowiedzialność, czy przenosimy ten akcent na rozmówcy. I to uważa się za nieasertywny sposób komunikacji. Pamiętajcie o tym. Ja rozumiem, że to jest bardzo często naturalne i że to ty zmarnowałeś najlepsze lata mojego życia, tak? Ale to tym samym jakby łamiemy te psychologiczne bariery, o których mówiliśmy, że musimy je szanować, tym samym jakby przenosząc tą odpowiedzialność na drugą osobę, powodujemy, że to jakby od razu cechujemy negatywnie to, co robi lub zrobiła ta druga osoba.
Właśnie, wiesz, mogę dać przykład, Tak. który ja mam na przykład w swoim internemie, tak, że na przykład tam jakaś pomyłka, tak, na przykład tam coś nie tak wysłali, jakiś mail nie taki do na przykład innego zespołu, tak, ja teoretycznie mogę powiedzieć, hej, słuchaj, ty zrobiłeś niepoprawnie, ten mail napisany nie tak, tak, ale ja widzę, że no, po prostu reakcja będzie, o nie, znowu Olek coś tam daje nie tak, tak? I ja mówię, słuchaj, wiesz, kiedy byłem internem, napisałem taki sam mail i potem otrzymałem od tego zespołu wiadomość, że one takie nie chcą widzieć właśnie taką komunikację. Tak. Nie wiem, czy to podlega pod pojęcie tej asertywności, wiesz, ale na przykład kiedy mam jakiś, widzę, że błąd w teamie na przykład, tak, staram się nie mówić, że ty, a na przykład ja miałem kiedyś i zobaczyłem, że była taka negatywna reakcja na taki błąd i widzę, że coś tam się dzieje takie podobne, może tobie pomoże ta sytuacja, wiesz. Albo można powiedzieć też, że czytając ten mail, ja odniosłem wrażenie, że tam wynik jest taki, czy to jest poprawne. I wtedy osoba mówi, że nie, że ja chciałam powiedzieć cokolwiek innego. I wtedy, okej, no to widzisz, jest tu jakaś tam miscommunication i coś tam. Zdecydowanie to jest lepszy sposób budowania tej komunikacji niż mówienie, ty popełniłeś błąd, ty wysłałeś zły e-mail i tak dalej. Pamiętajcie, nie macie absolutnej wiedzy na temat tego, jak coś jest tylko wasz punkt widzenia i wasze doświadczenie może stać za wami, tak? Więc wy możecie mówić o tym, że moje doświadczenie podpowiada, że właściwym byłoby użycie takiego zrzutu ekranu, takiej tabelki, takiego wykresu i tak dalej, ale to nie oznacza, że ten inny sposób jest od razu niewłaściwy czy coś, tak? Więc mówiąc o tych komunikatach typu ja, to o czym mówiliśmy, tak, że zaczynamy od ja i mówimy o naszych odczuciach i używamy ich do tego, żeby powiedzieć, jak ta sytuacja wpływa na nas, że ja się czuję niekomfortowo na przykład na tym spotkaniu, albo bo ktoś tam, nie wiem, negatywnie mówi, czy tam pozytywnie mówi o wojnie, albo jeszcze coś, albo ja się czuję na odwrót, doceniony, dziękuję, bo można też mówić nie tylko o takich złych sytuacjach, tak, ale też o dobrych. Dziękuję bardzo, ja się czuję doceniony, bo przez to, że dostałem bonus. Więc jakby próbujmy mówić o sobie, jak ja się z tym czuję, będąc w kontakcie z tą drugą osobą. Ale tak jak tu jest uwaga na slajdzie, że ja uważam, że ty jesteś nieodpowiedzialny. To nie jest komunikat typu ja. To zdecydowanie jest takie pseudo ja i musimy na to uważać. Dalej. Możemy mówić o asertywnej pochwale, bo też kulturowo, to jest bardzo częste w naszej części świata, niekoniecznie dobrze się czujemy, jak nas chwalą, albo tym bardziej chwalą jakoś publicznie. Niekoniecznie to jest, jakby z jednej strony chcemy, żeby nas doceniali, a z drugiej strony mamy problem z akceptacją tej pochwały. Lub też niekoniecznie zawsze umiemy udzielać tej pochwały, tak? Więc to są dwa aspekty. I teraz przez chwilę porozmawiamy o tej asertywnej pochwale i asertywnej krytyce i w jaki sposób będzie dwa slajdy z takimi hintami, takimi podpowiedziami, w jaki sposób możemy bardziej zbudować ten komunikat. Ciągle mówimy o budowaniu komunikatu, tak jakby to było nie wiadomo co, ale uwierzcie, że bardzo ważnym jest to, co ludzie od was dostają i jeśli chcecie, żeby oni was traktowali w taki, a nie inny sposób, zwracajcie uwagę nawet na mniejsze rzeczy. Może jasne, zawsze jest ryzyko jakiegoś overthinking, że możemy zrobić coś za bardzo na jakiejś błahej sprawie, ale cała ta komunikacja i wszystko, co z nią związane jest istotne. Więc Aleksij, wiesz co, ja mam takie przykłady, że na przykład też kulturowe, że na przykład u nas to jest bardzo, no jakby
jakby ciężko otrzymać tę pochwałę, tak? Ale mam przykłady innych krajów, gdzie one pytają o te pochwały, wiesz, w takiej grzecznej formie, że wiesz, no my zrobiliście to, byłoby dobre, kiedy by ty napisał taki mail z naszymi, nie wiem jak to powiedzieć, plusami, naszymi sukcesami podczas tego projektu, tak? Wiesz, ja nie wiem, czy to jest jakby możliwe, ale na przykład dla mnie jest taki dziwny moment, że dla nas to jest bardzo dziwnie otrzymać te pochwały, ponieważ to jakby jakieś wyróżnienie nas wokół innych, tak? Jakieś takie niuanse. Ale na przykład mam też widzenie, że inne kraje, tak? To one bardzo tak do tego mają pozytywne podejście i czasem nawet tak dyplomatycznie będą ciebie pytać o tej pochwale na przykład, tak? Też czasem potrzebują ją, żeby przedstawić swojemu przełożonemu. No oczywiście, tak, wiesz. Ja też tak robię, że na przykład mam jakieś pochwałę, to potem do swojego kierowniczki swojej, że słuchaj, mam na przykład uznanie od takiego departamentu, wiesz, i praca idzie w porządku, także. Tak, więc asertywne pochwały, tam może nie do końca pamiętam, co będzie na slajdach, ale powiem wam, jak to wygląda. To, co tu podstawowym stwierdzeniem, podstawowym słowem, które jest na tym slajdzie kilkakrotnie, to są fakty. Tak? Pochwałą nie jest o, good job, dobrze się spisałeś. To nie jest taka pochwała, no bo to jest po prostu jakieś albo frazes, albo jakieś tam opinie. Jeden powie, że dobrze, drugi powie, że niedobrze. To jest takie, ale w momencie, jak powiemy, że dobrze poszła ci ta prezentacja, widziałem, jak ludzie są zaangażowani, bo zadawali pytania, bo uczestniczyli w dyskusji i tak dalej, wtedy odwołujemy się do faktów. Tak, faktycznie ludzie byli zaangażowani, faktycznie była dyskusja, faktycznie ludzie na końcu powiedzieli na przykład dziękujemy za prezentację, dowiedzieliśmy się wiele nowych rzeczy, podpowiadam wam, co trzeba zrobić na końcu. I to wtedy odwołując się do tych konkretnych zdarzeń, które się odbyły, wiemy, że po pierwsze my nie po prostu doceniamy Olega, bo Oleg jest fajny, a dlatego, że on tak zbudował tą prezentację, że był w stanie was zaangażować, tak? Czy nie dlatego, że Oleksij nas zrekrutował do programu, a dlatego, że Oleksij coś tam dobrze zrobił lub niedobrze. Tak? Właśnie to odwołanie się do faktu zmienia wasze stwierdzenie z opinii w prawdziwe takie wyrażenie tego, że co wy rzeczywiście czujecie odnośnie do konkretnego tam wydarzenia, czy to prezentacji, czy to jeszcze czegoś. OK? To jest, mam nadzieję, że jasne. OK. I krytyka asertywna. Trochę, znowuż, nie mówimy o tym, co ta osoba zrobiła źle, o tym akurat o tej krytyce trochę wcześniej z Olegiem mówiliśmy, tylko mówimy, jak się czujemy z tym, tak? Jak dostałem taki mail od ciebie, poczułem niepewność, bo na przykład zabrakło w tym mailu, z mojego punktu widzenia, zabrakło w tym mailu kilka odbiorców, tak, że ten mail miałby pójść do większej ilości osób. Tym samym otwieracie miejsce do dyskusji, bo wy mówicie, że mnie się wydaje, że trzeba byłoby jeszcze zaprosić ABC. A ta osoba mówi, pomyślałem o tym, nie zaprosiłem, dlatego że i podaje swoje argumenty, tak? I wtedy jest po pierwsze dyskusja, po drugie wy widzicie, że ta osoba nie po prostu zapomniała sobie, tylko miała to przemyślane i świadomie tego nie zrobiła. A gdybyście powiedzieli, wysłałeś zły mail, nie dodałeś ABC, to wtedy od razu nie byłoby w ogóle dyskusji, ta osoba od razu by poczuła atak na siebie, że wy jesteście, krytykujecie i niesłusznie krytykujecie, bo ona miała jakieś tam przemyślenia, dlaczego zrobiła tak, a nie inaczej. I nie dowiecie się o tym, jeśli nie dacie miejsca na wymianę zdań. OK? Dobrze. To idziemy dalej.
podstawowy, asertywna krytyka. W sumie to o tym rozmawialiśmy, ale jeszcze raz przejdźmy przez nie. Po pierwsze, nigdy nie mówimy, nawet jak na przykład bardzo często ludzie, jak mówią o feedbacku, czyli takiej informacji zwrotnej, mówią, a daj mi feedback na Olega, tak? To już jest, samo stwierdzenie już jest złe. Chodzi o feedback o współpracę z Olegiem albo o pracę Olega, ale nie o Olega jako osobę, tak? Nie możemy, jakby nie jesteśmy uprawnieni do, na przykład w pracy, do dawania jakiejś informacji zwrotnej na temat osoby, bo po pierwsze to jest nie na miejscu i praca nie jest tym miejscem, po drugie nie znamy banalnie tej osoby, bo nie, poza pracą z nią się nie kontaktujemy. Ale współpracujemy z tą osobą, więc możemy dać informację zwrotną na temat tego, jak ta osoba się zachowuje, jak ta osoba pisze maile, komunikuje się, tak? To wszystko, o czym rozmawialiśmy, o pracy tej osoby, tak? Więc tu mówimy o zachowaniu, a nie o osobie. Dalej, jeśli mamy jakiś komunikat, message, który mamy przekazać, na przykład jakąś krytykę, tak, jakiś, jak we współczesnym świecie to się nazywa konstruktywny feedback, to ważnym też jest czas i miejsce. Nie możemy po prostu na korytarzu powiedzieć, a przy okazji nie dam ci bonusu, bo akurat spieprzyłeś tą sprawę z Frankiem czy coś. Nie. Musi być, po pierwsze, to banalnie wyraz szacunku do osoby, że takiego rodzaju rzeczy znowu gwarantujemy bezpieczną przestrzeń, na przykład rezerwujemy pokój, gdzie siadamy we dwójkę, czy idziemy gdzieś do miejsca, gdzie nie będziemy publicznie oceniani, tak? Gdzie będziemy tylko ty i ja i wybieramy, w którym momencie najlepiej to zrobić. Na przykład są różne jakieś szkoły z tym związane, na przykład jeśli chcemy przekazać jakąś krytykę właśnie, żeby na przykład nie robić tego w piątek, bo mówiąc o błędach i różnych negatywnych rzeczach w pracy osoby, w piątek dajemy cały weekend, żeby osoba na przykład pomyślała, a tu mnie nie cenią, tu mnie nie lubią, odejdę se. I na przykład w poniedziałek już zacznie szukać sobie nowego miejsca pracy. W tym czasie, jak dawanie takiego feedbacku na przykład we wtorek, może zmienić postać rzeczy, bo w środę ta osoba to znowu zabije, jakby będzie miała swoją pracę, którą wykona może lepiej, może dostanie wsparcie, może jeszcze coś, jakoś można będzie o tym porozmawiać. Tak? To są jakieś tam triki, ale ogólnie rzecz biorąc to jest ważne, to ma wpływ, czas i miejsce, w którym rozmawiamy. Tak, proporcje pozytywów i negatywów są, ja mam dedykowane w ramach UBS-u dedykowane szkolenia o feedbackach i tym, jak dawać feedback i to jeszcze osobna cała nauka, ale może ktoś z was słyszał, że jest taki feedback sandwich, że mówimy o pozytywach, potem negatywach, potem znowu pozytywach. To nie jest właściwa strategia, bo tym samym zabijamy wpływ tych negatywów, bo osoba będzie taka confused, o co chodzi, czy dobrze ja to robię, czy niedobrze, wszystko się miesza. Więc na przykład jedna z takich, jeśli mówimy o proporcjach i tym, jak korzystać, jedna z strategii jest 3 tak, 1 ale. Na przykład to uważa się za zdrową, właściwą proporcję, że chwalimy to, co osoba robi dobrze i dajemy jakąś informację zwrotną, że w sumie można byłoby poprawić i zrobić jeszcze lepiej coś tam, tak? Więc takie pamiętajmy przynajmniej, że ta informacja zwrotna nie polega wyłącznie na wypominaniu, co osoba zrobiła źle. Banały typu zastanów się, zanim coś powiesz, tak? Bo jak już powiemy, nie wycofamy tego z powrotem. Jak piszemy mail, to możemy napisać coś, wykasować, napisać, wykasować. Z mówieniem tak nie jest.
powiedzieliśmy, to już wyleciało, tak, więc potem bardzo ciężko będzie to naprawić, jeśli coś nie myśląc powiemy. Dlatego też starajmy się unikać emocji, które wpływają na słowa, które tu nawet jest na końcu, bo emocje wywołują to, że przestajemy kontrolować do końca to, co mówimy i przez te emocje czasem mówimy jakieś rzeczy, które potem bardzo, bardzo żałujemy. I ostatnie dwie rzeczy też są połączone. Wyrażę się precyzyjnie i udzielę informacji. Chodzi o to, że jeśli już musisz coś jakby skrytykować albo przekazać tą konstruktywną informację zwrotną, to musisz być przygotowany, musisz mieć fakty. Nie, że Janek mi powiedział, że gdzieś tam czegoś nie wysłałeś. To nie są fakty, to są plotki. Na podstawie plotek nic nie możemy wnioskować. Ale jeśli Janek faktycznie to powiedział, to możemy pójść, sprawdzić, a banalnie możemy tą osobę zapytać, czy faktycznie wysłałeś, czy nie wysłałeś. I wtedy będziemy wiedzieć. Nie polegać na jakichś niesprawdzonych informacjach. Tak? I w momencie, jak udzielamy, rozmawiamy, to nie zawsze jest mile widziane, żebyśmy mówili osobie, jak ma wykonywać swoją pracę. Ona jest na tym stanowisku, ona przynajmniej powinna wiedzieć lepiej, jak wykonywać. Jeśli ja jestem menadżerem i mam w swoim zespole programistów, analityków, testerów, jakichś tam program managerów, ja nie umiem robić tych wszystkich rzeczy tak dobrze jak oni, tak? Dlatego ja nie będę im radził, jak to robić, ale mogę udzielić informacji, że coś poszło nie tak i liczyć na to i razem z tą osobą wypracować sposób, jak można w przyszłości to polepszyć. To przechodzimy do jak reagować na tą krytykę. Zastanówmy się, że faktycznie nam, tak jak Oleg dawał przykład, że ludzie, że jest kilka aspektów, które ostatnio popełniliśmy jakiś błąd, czy coś zrobiliśmy nie tak, jak na to reagować. Więc co mam powiedzieć? Przede wszystkim tu bardzo dużo zależy od osoby, która to mówi, tak? Czy ona jest w stanie stworzyć nam tą bezpieczną przestrzeń, o której mówiłem, tak? O której była mowa na poprzednim slajdzie, że to jest ważne, czas i miejsce. Liczmy na to, że ta osoba o to zadbała. Dalej, my bardzo ciężkie, naprawdę to zajmuje lata, żeby nauczyć się tak na to reagować, ale mówiąc tu mamy parę razy słowo krytykę, więc już używajmy tego. Mówiąc o krytyce, nikt nie krytykuje Irynę, Marynę, Dmytra, Tarasa i tak dalej. Nikt nie krytykuje was. Krytykują jakąś czynność, którą zrobiliśmy. A chyba to nie będzie aż takie trudne stwierdzić, że każdy z nas popełnia jakieś niewłaściwe czynności, popełnia jakieś błędy. To jest normalne, to jest ludzkie. Nie ma w tym nic złego, że popełniliście błąd. Więc próbujcie oddzielić w swoich głowach krytykę was jako osoby, krytykę waszej czynności. Ja mogę uwielbiać jednego z pracowników, z którym pracuję, jest mój jednym z najbliższych kolegów, ale nadal czasem muszę mu powiedzieć, że gdzieś coś zepsuł i coś zrobił nie tak, jak oczekiwano, albo że jego żart nie był na miejscu, albo że przez coś tam, że nie ma możliwości, żeby pojechał na przykład na jakiś business trip czy coś. To nie zmienia faktu, że nadal lubię go jako człowieka. Tak więc po prostu pamiętajmy, dzielmy jako odbiorcę tej krytyki, też próbujmy się skupić i zapamiętać, że nikt nie krytykuje mnie, Oleksija. Krytykuję, że ja na przykład źle przygotowałem plan, albo w ostatniej chwili udało się ustalić ten plan naszych szkoleń. I dzięki temu przy takim stwierdzeniu ja wiem, że
muszę popracować na przykład nad tam time managementem czy tam jeszcze czymś, ale bo nad Oleksiem już nie popracuję. To znaczy, może mój psycholog popracuje nad Oleksiem, ale ani ja, ani wy ze mną w komunikacji raczej nie. Więc chodzi o czynność, nie o osobę, tak? I właśnie wiesz co, myślę, że taki zasad na przykład po dwóch korpo, tak mogę powiedzieć, że krytyka bardzo taka często spotykana i właśnie wiesz, taka straightforward, nie wiem jak to, pryamolinijna, tak? W tych korporacjach zachodnich, ponieważ u nas to tak, wiesz, możesz tam, coś tam, a na przykład w amerykańskim banku otrzymałem po prostu listę takim w Excelu, że wiesz, proces, trzeba to zrobić, proces, robię nie tak to. I to na przykład było dla mnie dziwnie z początku, ale potem słuchaj, ja mam Excel, tak, w którym zapisano wszystkie te momenty i na przykład wiem, jak to poprawnie zmienić, tak. Właśnie, wiesz, i czasem ta krytyka może być w takim, nie wiem, motywacyjnym, jakby powiedzieć, pakiecie, tak, że na przykład ona ciebie sponuka do kompletnych nowych akcji, tak, w takim planie. Ponieważ no tak by jakby otrzymał taki feedback jak wcześniej na przykład, że słuchaj, no tam raport nie taki, no i to nie mówi w ogóle nic poprawnie, tak? A na przykład miałem Excel i tam było napisane, że nie za bardzo wiele na przykład tam grafików, trzeba więcej wizualizacji, trzeba więcej przykładów i takim. I ja już rozumiem, z czym ja muszę na przykład pracować, tak? Tak, dokładnie. Dalej tu kilka punktów. Jakby liczmy na to, że ta osoba wie znowuż, tak? Wracamy do tego, że dużo będzie zależeć od osoby, która daje ten feedback i mówi, krytykuje nas. Jak bardzo nie lubię tego słowa, ale tak już używajmy. Że ona pyta, czy faktycznie, bo jakby moje oczekiwanie by było od osoby, która przeprowadza tą rozmowę, że ona będzie zadawać pytanie, czy faktycznie było takie wydarzenie, czy faktycznie wysłałeś ten raport w czwartki zamiast środy i tak dalej, i tak dalej. I wtedy wiemy, że przynajmniej te fakty są ustalone między mną i tobą. Te fakty są dla nas obu dostępne. I wtedy na podstawie tych faktów możemy robić wnioski, czy faktycznie coś było zrobione niezgodne z procedurą, albo niezgodne z rozumem, albo jeszcze z czymś. Tak? Więc jeśli się zgadzamy, to się zgadzajcie. Nie bójcie się zgadzać lub się nie zgadzać. I mówcie tak, na przykład, że ja wysłałem to w środę i koniec. Tu jak trzeba, zawsze można to sprawdzić, czy było wysłane w środę, czy nie było. Jakby jeśli wiecie, że wysłaliście. Jeśli nie wiecie, unikajcie stwierdzeń, że nie. Jeśli nie pamiętacie, tak, lepiej mówić, nie pamiętam, sprawdzam, wróćmy do tej rozmowy za pół godziny, ja odświeżę sobie w głowie tą sytuację. Zawsze możecie tak powiedzieć, nic w tym złego nie ma. Każdy rozsądny człowiek to zaakceptuje. Więc wiadomo, czasem mogą nas ponieść emocje, musimy uczyć się nad nimi panować, ale czasem jest potrzebne poprosić, przepraszam, potrzebuję 5 minut dla siebie, czy tam 10 i zrobić przerwę, żeby wiedzieć, że ja mogę spokojnie kontynuować dalej tą rozmowę, że te emocje nie wezmą górę nade mną, tak? Więc w momencie, jak posłuchaliśmy, ustaliliśmy fakty, zrozumieliśmy, o co chodzi tej osobie, która ma jakieś zastrzeżenia do naszej pracy czy do naszego zachowania, bo tu nawet wiele z tego może być zastosowane banalnie w waszych rozmowach z rodziną, z dziećmi, z rodzicami. To nie są rzeczy wyłącznie ograniczone do korporacji i najlepiej, żeby nie mniej niż 10 000 ludzi. Nie. To są banalne rzeczy do dobrej komunikacji międzyludzkiej. Więc jak już bardzo często tu jako przykład jest też rozmowy z dzieckiem, także my nie krytykujemy, że Jaś jest jakiś niedobry, tak, tylko mówimy, że lepiej nie bić inne osoby łopatką w piaskownicy.
ale zapytajmy, czy faktycznie tak bił, zrozummy, dlaczego tak bił tą łopatką, o co mu chodziło i tak dalej. Ja może trochę przesadzam z przykładem, ale o to chodzi, tak? I na odwrót, jak nas pytają, wytłumaczmy, spróbujmy być cierpliwi, zobaczmy, gdzie to prowadzi. Dowolna krytyka to jest przestrzeń dla naszego rozwoju, tak? I znowuż to zabrzmi może trochę banalnie, ale to jest też jedna z rzeczy, które jakby na głębokim poziomie w momencie, jak uświadomiłam sobie, to od razu mi zaczęło być łatwiej współpracować i uczestniczyć w takich sytuacjach po obu stronach i jako odbiorca, i jako nadawca. Tak z angielska to się mówi feedback is a gift, tak, że to jest prezent. Wam dają możliwość gdzieś się rozwinąć. Wam mówią, że słuchaj, jeśli ty myślałeś, że tam we wszystkim już jesteś na 5+, to nie. To jeszcze tu jest przestrzeń, żebyś mógł być jeszcze lepszym człowiekiem, pracownikiem, rodzicem, dzieckiem, kimkolwiek, tak? Więc spróbujcie na to tak. Jasne, na początku jest bardzo nieprzyjemnie usłyszeć, że coś zrobiłeś nie tak. Nikt z nas nie lubi popełnić tych błędów. Z jednej strony, z drugiej strony to jest tak naturalne i tak oczywiste, że je popełniamy, że głupio by było z tym dyskutować i twierdzić, że nie, ja jestem bezbłędny. Nie, wszyscy niestety wcześniej lub później popełniamy te błędy i trzeba umieć je akceptować i czasem dziękować za to, że ktoś nam na to wskazał, bo jeśli nam ktoś wskaże na ten błąd i popracujemy nad nim, to nie popełnimy go w przyszłości, tak? I mniej ludzi będzie rozczarowanych, mniej ludzi będzie zawiedzionych naszym jakimś tam zachowaniem. OK? Dobrze, bo mamy godzinkę, a nie wiem, czy się zmieszczę, więc dajcie mi... O, dobra. Tak samo z jakimiś narzędzia asertywne do tego, żeby o coś prosić, przepraszać lub dziękować. I wiadomo, tak, coś chciałeś powiedzieć, Olek? Tak. O właśnie tam prośba i na poprzednim slajdzie było coś inne, tam nie pamiętam, a możesz wrócić na sekundę? Tak, wyjaśnienia, tak, także mam takie właśnie, wiesz, taką radę, ponieważ właśnie będziemy pracować bardzo często z tą informacją, której nigdy wcześniej nie wiedzieliśmy, tak, nowe informacje, nowe procesy i myślę, że te wyjaśnienia to będzie bardzo częste, tak na przykład w moim przypadku, tak? I jaki taki tip, który mam, że ludzie nie lubią, kiedy ich często pytają o tym wyjaśnieniu. Wiesz, że każdy tam, nie wiem, 10-15 minut. I na przykład miałam taki feedback od kierowników, że muszę mieć, wiesz, jakby takie listę pytań, tak? I z tą listą strukturną na przykład już coś tam wyjaśnić, tak? I myślę, że także na przykład nie tylko w korporacyjnym jakby życiu, tak, ale na przykład w innym, że wiesz, każdy raz to myślę, że lepiej można jak podejść z grupą pytań, tak, i na po prostu to grupą pytań jakby umówić, tak, w tej pytaniu, także no, także w takim. A sformułuj prośbę, myślę, że dla mnie to było bardzo trudno, żeby na przykład kogoś o czymś zapytać, ponieważ to wiesz, jakby bardzo często na przykład dla mnie to była sytuacja ja jak intern i ktoś jak dyrektor, tak? No tak. I trzeba zapytać dyrektora albo, nie wiem, tam kierownika regionu, żeby on mi pomógł z czymś, tak? I właśnie to było tak dla mnie, no, ciężko, tak? W tym pytaniu. I tutaj nie przedstawię się w niekorzystliwym świetle, tak? Myślę, że tutaj bardzo, bardzo dobra taka rada, tak? Ponieważ jakby powiedzieć, po prostu wiesz, jakby potem będziesz formować naokoło siebie jakieś, nie wiem, to wrażenia, środowisko, tak? I myślę, że to będzie wpływać na to, no tak z mojej strony widzenia. Tak? Tak, bo tu trochę mówimy o skrajnościach. Jedne to, co później będziemy mówić o uległych zachowaniach i te uległe zachowania to właściwie dla osób, które takie, może kojarzycie, takie przepraszam, że żyję. Takie, o, tu przepraszam, czy mógłbym coś tam, tu, tak mi nie ten. Jakby, jeśli wy w rozmowie
Najprawdopodobniej, najczęściej, niezależnie od tego, czy jesteśmy na różnych poziomach hierarchii w firmie, czy jesteśmy różnego wieku, czy coś, w tej konkretnej sytuacji jesteśmy partnerami. Jestem ja i jesteś ty. I ktoś z nas komuś coś przekazuje, tak? Więc z szacunku do ciebie i do siebie ja nie muszę przepraszać. Jeśli ja to potrzebuję, więc ja mam pewnie cały background, dlaczego ja potrzebuję. Więc z jednej strony ja nie muszę za to przepraszać, z drugiej strony ja nie mogę tego żądać. Ja masz mi pomóc, bo jestem twoim rodzicem, bo ja jestem o 10 lat ciebie starszy, bo ja jestem dyrektorem, a ty stażystą i tak dalej, i tak dalej. Nie. Ta asertywność, o której mówimy, to o czym wspominałem na początku, że tam ma być ten taki złoty środek pomiędzy agresywnym zachowaniem, gdzie my żądamy, żeby ktoś nam coś dostarczył, a tym uległym zachowaniem, gdzie my przepraszamy za wszystko. Przepraszam, że przeszkadzam, przepraszam, że zajmuję twój czas, przepraszam, że do ciebie piszę, ale więcej nie mam do kogo. To od razu ustawia nas w jakiejś hierarchii, także albo ja jestem dominujący, albo ja jestem uległy. A tu chodzi o to, żeby budować tę partnerską więź. Pracuję na tym samym programie, co ty. Wiem, że ty umiesz robić ten raport. Niestety ja mam taki błąd. Czy mógłbyś się podzielić radą, czy mógłbyś mi pomóc z tym błędem? Nie ma tu ani żadnej dominacji, jest tu wyjaśnienie, dlaczego my zwracamy się z taką prośbą. Wiemy, czego się spodziewać po danej sytuacji, tak? My spodziewamy się, że nam ktoś pomoże, pokaże, jak korzystać z tej funkcjonalności lub podpowie, jak może czegoś nie wiemy. Nie cechujemy tego, że ja jestem taki słaby w korzystaniu z tego programu albo coś, tak? Nie deprymujemy siebie, nie mówimy, że nic nie wiem w tym programie, już 10 lat w nim pracuję, nadal nie mogę ogarnąć. Nie. Ani nie mówimy, że tu słyszałem, że tobie się udało wygenerować taki raport, to tym samym zabieramy całe doświadczenie tej osoby i jego ekspertyzę, także jemu się nie udało, on to robi, bo to jest jego ekspertyza, bo on jest w tym świetny, tak? Więc prosimy to w sposób taki pozbawiony jakiegoś nacechowania pozytywnego lub negatywnego każdej ze stron. I oczywiście to ostatnie, że nie bójcie się podziękować. Tak samo jak ja mówiłem wcześniej o tej komunikacji niewerbalnej, że uśmiechajmy się, tak samo dziękujmy. To jest miłe i to jest zawsze na plusie. Okej. To pewnie idziemy dalej. To, z czego ta asertywność jest najbardziej rozpoznawalna, czyli jak mówić nie. I to jest coś, z czym, tak jak Oleg nawet wspominał, nawet on miał takie problemy, może każdy z nas wcześniej lub później zdarza się z sytuacją, kiedy ktoś nas o coś prosi, a niby wypadałoby się zgodzić, a tak nam bardzo się nie chce tego robić, ale tak trochę nie wypada mówić, to nie i tak dalej. Mamy prawo do tego, żeby odmawiać. Generalnie nikt nas nie może ograniczyć w tym. Dlaczego my nie możemy tomu nie powiedzieć? Bo na przykład doświadczamy poczucia winy lub niepokoju, że jak coś powiemy, to że może nas ktoś przestanie lubić, tak? Jeśli my powiemy nie. Ale tu wiesz, ważny moment, że mówimy nie prosto słuchaj nie, bo nie. Tak, wiesz, tak, ale tak. na przykład nie, bo wiesz, tam jutro mamy raport dla, nie wiem, centralnego banku i musimy podać to jakby dzisiaj, tak? Zrobić to dzisiaj i sorry, no to jest jakby super mega priorytet i jakby każda sekunda idzie na ten raport i sorry, no nie mogę tobie pomóc. Tak. Bardzo ważne jest, jak bardzo nam zależy na zrozumieniu tej sytuacji, bo możemy powiedzieć, że niestety dzisiaj nie mam czasu, zwróć się pojutrze i nie musimy podawać, że tam jest raport i to wszystko. To jakby to jest okej, tak my
przekazujemy komunikat, że dzisiaj jestem zajęty. Może moje stosunki z tobą nie zakładają, że ty musisz wiedzieć o tym, że ja nie wiem, tam mam chorą babcię, albo muszę z kotem do weterynara jechać, albo jeszcze coś, tak? Niekoniecznie musimy podawać cały ten background, dlaczego nie. Ale ważne, nie po prostu nie zamknąć drzwi, ale na przykład nie, akurat dzisiaj nie mogę, możemy podawać przyczynę lub nie, ale też możemy powiedzieć, że jeśli to może poczekać, to mogę ci pomóc pojutrze, albo może Oleksii nie, ale Oleksandr pomoże, albo i tak dalej. Tak? Zależy od naszego zaangażowania i jak bardzo my chcemy utrzymać dobre relacje z tą osobą. Okay? No i idąc dalej, to ja już nie tłumaczyłem na polskie, ale myślę, że wiedza angielskiego wszystkim wystarczy, że tu mówimy o tych 3 typach asertywności, passive, aggressive i assertive. I pasywny mówię, że coś ze mną jest nie tak, to ja przepraszam, to ja nie zrobiłem, to ja nie znam programu, to ja nie przeczytałem lektury czy coś, tak? A ty na pewno, ty jesteś fantastyczny, ty na pewno jesteś lepszy, więc ty wiesz, jak to zrobić, więc zrobisz za mnie. Tak? I kompletną przeciwnością jest agresywny. Ja wiem, że wszystko ze mną jest w porządku, więc jeśli coś mi nie działa na komputerze, to na pewno ten program jest zepsuty. Więc skoro ty znasz ten program, to idź mi napraw ten program, żeby on działał. Na pewno to nie ja źle go używam. I asertywna osoba akceptuje, że i z nią jest wszystko w porządku, i z tobą jest wszystko w porządku. I ważne jest to, żeby my między sobą z szacunkiem do siebie moglibyśmy porozmawiać o sytuacji, o problemie, ale nie o nas jako osobach, tak? Więc tak, osoby uległe przeważnie stosują komunikaty takie jak czy dałoby się, czy mógłbyś, przepraszam, rozumiem, nie chcę przeszkadzać i tak dalej, tak? Teraz porozmawiamy o tej niewerbalnej komunikacji, tak jak ta osoba zachowuje się z punktu widzenia mowy ciała. Na przykład, co ona robi z postawą swoją, tak? Z ciałem, jak ona się prezentuje. Ona będzie dążyć ku temu, żeby być mniejsza. Ona będzie się garbić, będzie tak szyję opuścić. Czasem też będą gdzieś tam złączone, bo ta osoba będzie coś tam trzymać w sobie, nie wyrażać, tak? I oczy zaczęło mówić, że tak, że będzie unikać zdecydowanie kontaktu wzrokowego, patrzeć gdziekolwiek inni, tylko nie na was i będzie taka płacząca może czasem, że no, dobra. I tak tylko przeczytam, dobrze, to już nie z głowy, to już przeczytam, mam tu taką ściągę, kiedy zachowujesz się ulegle. Kiedy zachowujesz się ulegle, nie utrzymujesz kontaktu wzrokowego, mówisz cicho i niepewnie, pocierasz ręce, jesteś nerwowy, nie prosisz o to, czego chcesz, masz nadzieję, że inni domyślą się, czego chcesz. To jest też bardzo charakterystyczny taki aspekt, to fakt. Taka osoba zwykle wyobraża, że wszyscy naokoło są mądrzejsi, silniejsi niż ona i przez to oni mają brać na siebie tą odpowiedzialność i oni mają podejmować decyzje. Mało mówi o swoich uczuciach, przeważnie je dusi w sobie i nie pozwala, żeby oni wychodzili, a przy okazji wychowuje te urazy. Jeśli coś się stanie, to chowa ten uraz w sobie i będzie pamiętać, że ktoś tam kiedyś powiedział nie. O, to nigdy w życiu nie zapomni. Aleksiej, mam Tak? takie pytanie. Jak ty myślisz, zależy od sytuacji, ten sam człowiek może mieć 2 różnych typy asertywności, na przykład pasywny i na przykład, nie wiem, pozytywny. Tak? Ponieważ na przykład, tak, no na przykład, ponieważ wiesz, jakby rozumiesz, że na przykład tutaj mówimy, ale na przykład powiem tak, szczerze, jakoś bardzo stresową sytuację,
No to myślę, że niektóre z tych zdań, które my mówimy, no to w bardzo stresowej sytuacji, na przykład ja spokojnie będzie podchodzić pod pasywny typ asertywności na przykład, tak? Mhm. Nie Wiesz co, obstawiam, że tu trochę wchodzimy na grunt psychologiczny i nie do końca czuję się kompetentnym, żeby to komentować, ale skomentuję. Mnie się wydaje, że to bardzo zależy od roli, w której się znajdujemy. Czy jesteśmy w roli posiadającą władzę, czy jesteśmy na odwrót, w roli właśnie podległej, tak? I często mamy tendencję ku temu, by na przykład w pracy będziemy pasywni i tacy właśnie ulegli i będziemy przepraszać, że w ogóle o to pytamy, ale w domu potem na przykład z dzieckiem możemy sobie to kompensować tym, że tu akurat mamy siłę, a to ja ci pokażę. I że nie będziesz mnie tu pytał czegoś tam i idź rób zadanie domowe czy coś. Ja taki, wiesz, jakby mam takie widzenie, że wiesz, z tej agresywnej albo pasywnej asertywności próbować dojść do tej pozytywnej, wiesz, w takim sensie. Wiesz, że na przykład mamy tu zdanie, no i tak jak mówię, szczerze mówić, w różnej sytuacji i nie dajesz sobie gwarancji, że nie będziesz na przykład podpadać, tak? I myślę, że tutaj trzeba tak, wiesz, mamy pasywną, tak, ale teraz będziemy mieć za chwilę aktywną, tak, i musimy tak zrobić sobie, a jak trzeba przeskoczyć na tą aktywną, tak, aktywną asertywność, tak? Nie, no ona po prostu jest jakby zachowanie, no pozytywną, tak, tak. Okej. To jakby na przykład uległe nie oznacza złe zawsze, tak? Bo w tym jest dużo dobrych rzeczy, na przykład empatia i szacunek do innych, bo my jakby o nich myślimy przede wszystkim w takim tym. I często ludzie właśnie z nadmiarem tej empatii tak bardzo myślą o dobrze innych, że zapominają o swoim własnym dobrze i o swoim własnym interesie. I bo oczywiście w każdej dziedzinie nadmiar czegoś jest niewłaściwy, tak więc ta empatia nie jest sama z siebie zła, ale my możemy na tyle zatrącić się w tej empatii, zagubić się w tej empatii, myśląc tylko i wyłącznie o dobrze wszystkich innych poza sobą, że będziemy właśnie się cechować tym zachowaniem uległym i trochę nim będziemy przepraszać, że w ogóle przeszkadzamy, bo to przecież człowiek ma inną pracę, a nie tylko musi z nami gadać, tak? Dalej, to co tu jest ważne, jakby w naszym zachowaniu, często możemy być wykorzystywani przez innych ludzi, bo ludzie lubią innych ludzi, którzy z nimi się zgadzają, tak? Więc w momencie, jak my się zgadzamy, bo nie mamy własnej opinii, albo uważamy, że opinia innej osoby jest ważniejsza, czy tam bardziej właściwa niż nasza, to taka osoba może cię lubić dotychczas, dopóki z nią się zgadzasz. A jeśli tak wewnętrznie, na poziomie wartości tamtej osoby tobie nie odpowiadają, to w którymś momencie przestaniesz się zgadzać i wtedy ta osoba automatycznie przestanie jakby z tobą nawiązywać ten kontakt. Tak? Musimy zdawać sobie sprawę, że takie ryzyko istnieje. Możesz, bo tak to trochę stwierdzenie, że masz poczucie skrzywdzenia, braku szacunku ze strony osób, możesz mieć. Nie zawsze masz, ale znowu to bardzo mocno jest związane z tym, co mówiłem na początku tego slajdu, że przez to, że mamy ten nadmiar empatii i tak myślimy o wszystkich innych i tak próbujemy wszystkim innym pomóc i zadowolić, a nie, że po pierwsze ludzie pierwszy raz podziękują, ale za trzecim razem będą uważać to za normalne wasze zachowanie, normalny przebieg rzeczy. Jeśli przyniesiecie pierwszego dnia do biura pączka, to wszyscy wam podziękują, że o, fajnie, że podzieliło się pączkiem. Ale w momencie, jak będziecie 3 tygodnie rzędu przynosić pączki, a potem nie przyniesiecie, to ktoś może na was się obrazić. Jak to mogło się nie przynieść pączka, tak? Więc to może
że nie zawsze ludzie będą doceniać ten wasz gest, albo w którymś momencie przestaną doceniać ten wasz gest, więc będziecie mieć poczucie tego skrzywdzenia i braku szacunku, mimo to, że może tak nie jest. I jakby też czym się to charakteryzuje, to tym, że nie doceniacie, co właściwie byliście w stanie osiągnąć. Nie czujecie, że waga tego osiągniętego celu wami jest tak samo mocna, jak gdyby ktoś inny osiągnął ten cel. Gdy sami nauczyliście się tam jakiegoś tam, nie wiem, języka polskiego, tak? Wam będzie się wydawać, no przecież tu mieszkam, tu naokoło rozmawiają, oczywiście dla mnie to było łatwiej. Jak ktoś inny wam powie, że on nauczył się języka polskiego, to możecie, o jaki to dopiero gość, to dopiero on fajnie, tak mu poszło. Więc to są te cechy, takie nie fakt, że macie wszystkie albo że macie jakiekolwiek, tylko to jakby w zachowaniu tym uległym, to tym ono się charakteryzuje. Myślę, że sporo o tym porozmawialiśmy. Ja bym chciał przejść do zachowań agresywnych. Nie wiem, czy nikt nie ma pytań? Okej, w porządku. To zachowania agresywne, tak jak pamiętamy, I'm OK, a ty nie jesteś OK. I tu często ta osoba będzie robić takie zwroty znowu. Jak nie zrobisz tego, to ja nie zrobię lub zrobię to. Uważaj, bo jeśli mi nie pomożesz, to coś tam. Musisz mi pomóc, bo coś tam. Ty zawsze rozrzucasz te skarpetki po całym mieszkaniu. Ty nigdy nie sprzątasz po sobie i tak dalej. To są komunikaty, które najbardziej reprezentują te osoby agresywne. Może wiesz, dla mnie istnieją tylko moje prawa, moje opinie, moje, nie wiem, tam cele, a jakby nie widzę, co się dzieje wokół mnie, wiesz, jakby, no i co, że ktoś ma jakieś inne opinie. Ale tu jest taki moment, że na przykład mamy taką statystykę, jak Aleksiej już mówił, że tak, kierowniki czasem mają ten aggressive style, tak, agresywna asertywność, ale oni nie zawsze są jakby to efektywnymi kierownikami, tak? To na przykład, kiedy robimy na przykład badania i potem okazuje się, że na przykład w korporacji tylko tam 30% uznaje, że pracują w dobrym klimacie, tak? No to znaczy, że coś się dzieje bardzo nie tak w tym sensie. On może osiągać wyniki własne, ale na przykład ludzie będą odchodzić z jego zespołów bardzo często. I jeśli poprzedni typ, ten uległy, to on próbował zmniejszyć swoje ciało, to ten na odwrót będzie próbował się szerzyć jak tylko może. Będą wyprostowane ramiona, może trzymać tak ręce, bo tak będzie jeszcze większy, tak żeby dodawać sobie, bo ta osoba może nie mieć władzy żadnej, ale żeby dodać ją, tak już jesteśmy tymi zwierzątkami, tak, że jak kota przestraszyć, to kot cały się futrzy, tak, jest taki duży, czy tam paw rozprawia swój ogon, czy jeszcze coś, tak, też taka osoba będzie powiększać wizualnie siebie, żeby nadać sobie tą władzę, której de facto nie ma. Pięknie. Często na przykład ta osoba zachowuje się sarkastycznie, bo to jest taki pasywna agresja, tak? Kiedy my żartujemy z innych, ale w taki sposób, że im robi się przykro. Tym samym deprymujemy ich, opuszczamy ich niżej siebie. I to jest takie jedno z podstawowych zachowań, które też taka osoba się charakteryzuje. Dobrze, to znowuż w tej prezentacji będziecie mieli to wszystko i że ta osoba wierzy, że ma prawo do tego, aby rzeczy były robione po ich, tak jak oni chcą, bo oni mają rację, a inni nie mają. I czym to zachowania agresywne się charakteryzują, tak. Też nie jest tak jak ktoś, chyba Iryna mówiła, albo też inni, oni osiągają to, czego chcą, tak? To oni są efektywni, bo dbają o siebie, nie tracą czasu na przykład na to, żeby zadbać o emocje innych albo uczucie innych. Oni stawiają na siebie,
są efektywne w tym, co robią. I często ludzie nie chcą z nimi dyskutować, a akceptują ich punkt widzenia przez właśnie takiego rodzaju agresywne zachowanie. Okej. No i przechodzimy do właściwej grupy ludzi, którą fajnie by było, żebyśmy wszyscy próbowali być jak najczęściej, do zachowań asertywnych. I tu sporo już o tym mówiliśmy w poprzednich częściach. I podstawową rzecz, którą bym wymieniał, komunikaty typu ja. Ja tu nie będę miał przykładów stwierdzeń, bo mieliście wystarczająco dużo na poprzednich slajdach. Więc komunikaty typu ja przede wszystkim, szacunek, próba zrozumienia tego, dlaczego w takiej sytuacji znajdujemy się, próba zrozumienia tej drugiej osoby, punktu widzenia, wysłuchania punktu widzenia tej drugiej osoby i tak dalej. Jedna z takich cech to to, że to, co on mówi i to, co on robi, to rzeczy są spójne między sobą, tak? Te słowa wzmacnia swoimi czynami i pozytywnie patrzy na świat, jak najbardziej. Z szacunkiem, tak, podchodzi do siebie i innych. Dobrze. I znowuż sporo o tym mówiliśmy, ale mimo wszystko jeszcze to już przedostatni slajd, więc pozwolę sobie 3 minutki o tym porozmawiać. Tak. Więc najczęściej mówiąc o takiej osobie będziemy mówić o szacunku, pewności siebie i spokoju. Bo ta osoba nie będzie nerwowo gestykulować, albo ta osoba nie będzie w czymś kogoś winić, siebie lub innych. Ona będzie akceptować, że czasem, że my jesteśmy tylko ludźmi i aż ludźmi, popełniamy błędy, akceptujemy to i nie zmienia to faktu, że jakby możemy mimo to znaleźć wspólny język i możemy mimo to razem dalej przepracować zaistniałą sytuację i dalej iść razem, tak? Więc to jest taki ciepła, przyjemna, miła osoba i życzę wszystkim jak najczęściej taką być. Więc podsumowując trochę, co to znaczy być asertywnym, czyli kontrolować swoje zachowania i nie podejmować, to jest bardzo ważne, nie podejmować prób kontrolowania zachowań innych. Miałem jeszcze jakiś tam slajd związany z manipulacją i uwierzcie mi, wcześniej lub później osoba zrozumie, że nią manipulujecie i nie będzie to nigdy dobrze wspominać, więc próbujmy dbać, jakby my odpowiadamy za siebie przede wszystkim, więc próbujmy kontrolować to, co my robimy i nie kontrolować tego, co robią inni w sensie takim manipulacyjnym. Dobrze, my dążymy ku temu, tak, to nie zawsze, znowuż popełniamy błędy, tak, nie zawsze nam jest łatwo i nie zawsze jesteśmy w takiej roli, albo tak kulturowo jesteśmy obsadzeni w jakieś role, w których nie możemy się zachowywać w ten lub inny sposób, dlatego czasem mimo to, że jesteśmy tacy mądrzy, takie prezentacje potrafimy czytać i dostarczać, to nadal sami z siebie możemy popełniać takie błędy i czasem zachowywać się ulegle, czasem zachowywać się agresywnie. Niestety muszę się przyznać, również czasem mi się zdarza obie z tych sytuacji, więc ważne to obserwować, uczyć się, zwracać na to uwagę i wyciągać wnioski, prawda? To przede wszystkim to, co mówiliśmy przez cały dzień, słuchać siebie, tak jak o niewerbalnej, tak jak reaguje nasze ciało. Moi drodzy, to była olbrzymia przyjemność i zaszczyt to prowadzić. Widzimy się jutro o tej samej porze, mniej więcej w tym samym